Nie mówisz, Spróbuj tam z tyłu. że jednak do mikrofonu, dobra? Ja zawsze wolę, czekajcie, bo coś... Jestem? Thank you, Milka and Isabella, for having me here. Please excuse my voice. I'm just recovering last week, so I'm still getting my voice back. Dziękuję za zaproszenie. Przepraszam Was za mój głos, ale dopiero wracam do zdrowia. Od tygodnia byłam chora. So today I'm talking about unaspected planets. For me, they have become the most dominant thing in chart. Dzisiaj będę mówiła o nieaspektowanych planetach, które dla mnie stały się najbardziej dominującym elementem horoskopu. So much so that you can look at somebody or see somebody on TV and think they have an unaspected whatever planet. Często zdarza się tak, że na przykład patrzymy na kogoś w telewizji i od razu myślimy sobie, że ta osoba na pewno ma jakieś nieaspektowane planety. Or you can think of a planet and what that means, and you can guess who might have that. Albo odwrotnie, możemy zastanowić się nad konkretną planetą, nad tym, co ona znaczy i próbować zgadnąć, kto z naszych znajomych ma taką planetę nieaspektowaną w swoim horoskopie. It's that obvious in the chart. To jest tak oczywiste, tak widoczne w horoskopie. And I'm going to go through a lot of examples today. Pokażę Wam dzisiaj dużo przykładów. Now, can I just ask, does anybody here know if they have an unaspected planet? Czy ktoś z Was wie, że w swoim horoskopie ma nieaspektowane planety? Okay. You. Okay. So maybe we can guess, yeah, later. At the break, if anyone wants to come up and put their details in solar fire, we can look at this if you want to. It's up to you. Jeśli macie ochotę, to podczas przerwy możecie podać swoje dane i popatrzeć na Wasze horoskopy. I możemy też próbować zgadnąć, co w Waszych horoskopach jest nieaspektowane. Okay. Oh. Okay. So what is an unaspected planet? Czym jest nieaspektowana planeta? An unaspected planet normally is when we look at a planet that doesn't make any Ptolemaic major aspects to any other planet in the chart. Zasadniczo mówimy o planetach, które nie robią żadnych dużych aspektów do jakiejkolwiek planety w horoskopie. Yeah, so when we say Ptolemaic aspects, we are looking at the conjunction, the opposition, the square, the trine and the sextile. Jeśli mówimy o dużych aspektach, to mamy na myśli oczywiście koniunkcję, opozycję, kwadraturę, trygon i sekstyl. We do not use the semi-square, the semi-sextile, the semi-square, the inconjunct or the sesquiquadrate. Nie używamy małych aspektów. I teraz przypomnijcie mi, jak to jest po polsku? Sorry. These later aspects were brought in by Kepler. To są aspekty, które zostały wprowadzone przez Keplera. But it was Ptolemy that looked at unaspected planets, so long ago. Ale to Ptolemeusz jako pierwszy bardzo dawno temu zaczął przyglądać się nieaspektowanym planetom. But there's very little written on this material. Ale generalnie jest bardzo mało wiedzy na temat tego materiału. Jeffrey Dean did a chapter in a book called Natal Advances and recent advances in natal astrology. Jeffrey Dean. Jeffrey Dean napisał rozdział na ten temat w swojej książce. Gdzie to był? Recent advances najnowsze postępy in natal astrology. W astrologii natalnej. And Karen Hamaka-Zondag. Karen Hamaka. Nie wiem, czy warto Yeah, do you want me to write? Can you write? Yeah. From Holland, the Netherlands. In the Yod book has a chapter
a very good chapter on unaspected planets. Oh God, widzicie? W tej książce jest bardzo dobry również rozdział na temat planów nieaspektowanych. To jest the book, to jest Y pisane. To jest Y. So what we're looking at is when a planet in the chart sits alone, it makes no aspects. I szukamy planet w horoskopie, które siedzą tak zupełnie samotnie, nie robiąc żadnych aspektów. But I take a view, there's no hard and fast rules about this. Ale generalnie nie ma jakichś takich sztywnych zasad. So if you want to incorporate minor aspects, you can, if you want. Więc jeśli tak naprawdę macie ochotę uwzględnić również małe aspekty, to też możecie to zrobić. To jest tylko wasza decyzja. So you can look at planets that may know Ptolemaic or no Keplerian aspects either. Czyli so up to you. Szukamy zarówno planet, które nie robią ptolemejskich aspektów, jak i tych keplerowskich. To zależy od was. Yeah. Now, the first question people ask is, what about orbs? Zwykle pierwsze pytanie, które się pojawia, to co z orbami? Because this is very subjective. Bo to jest bardzo subiektywna kwestia. Jeffrey Dean did a blanket 5 degrees. So if anything was more than 5 degrees from another planet, by aspect, then it would be considered unaspected. Okay. Jeffrey Dean mówi o orbie 5-stopniowej, czyli wszystko, co wykracza poza 5 stopni, traktowane jest jako brak aspektu. However, I more look at the hard aspects and the conjunction. So the conjunction, opposition, and square, about 6 to 7 degrees. Ale ja biorę pod uwagę koniunkcję, opozycję i kwadraturę z orbem 6 do 7 stopni. And the trine and sextile 4 degrees. A w przypadku trygonu 4 degrees. 4 for sextile and trine. Dla sekstylu i trygonu 4 stopni. But again, there's no hard and fast rules here. And for example, you need to think if the moon is 6 degrees away from Pluto and the moon is applying to Pluto, then maybe you want to, you're going to feel that. To jest też kwestia taka trochę intuicyjna, bo jeśli weźmiemy księżyc, który aplikuje do Plutona i jest 6 stopni od Plutona, to możemy wyczuć, że tak naprawdę to jest, że tutaj będzie aspekt. Yeah. And if we take, może ja powiem po polsku. I say in Polish. If we have, let's say, jeśli mamy powiedzmy 2-3 stopnie, ale jest to przez znaki. Okay, what about 2-3 degrees, but in different signs? Yeah, out of sign again weakens that aspect. So, and applying, separating, and luminaries are, to the outer planets are a much bigger, a much more felt. But you consider this as an aspect, generally? Yeah, I think it needs to be case by case. Mm-hmm. And often when a planet, it only goes through one other planet. So maybe, which I'll give you an example of. Odpowiadając, trzeba, jeżeli mówimy o aspektach między znakami, to generalnie jest tak, że taki aspekt jest generalnie słabszy i że trzeba rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie tutaj. Pokażę potem przykłady tego rodzaju. For example, if someone had Venus-Mars sextile, na przykład ktoś może mieć sekstyl Marsa do Wenus by 4 degrees, 4-stopniowy sekstyl. This is not a strong aspect. To nie będzie mocny aspekt. But again, every single one is different. Applying, separating, out of sign. Ale każdy aspekt jest trochę inny. Aplikujące planety, separujące między znakami. Każdym razem będzie trochę inaczej, trzeba to indywidualnie rozpatrywać. Now, also Chiron, people don't, or Chiron, I don't know how to pronounce it. In Polish, Chiron. Chiron. Oh, cool. I like that. Chiron. I might say that now. So some people
don't use Hero, but I do use, and you can use Eris or Sedna or Ceres if you want. It's up to you. I znowu, tutaj jest kwestia wyboru. Wiele osób nie korzysta w ogóle z Chirona. Wendy korzysta. Możecie korzystać również z innych. Sedna. Tych skał jest dużo. Yeah. Sort of rocks in it. Yeah. When I did I wrote a book on Uranus Pluto, and I went back to the archives of the Astrological Association. Napisałam książkę o Uranie z Plutonem i zajrzałam do archiwów Stowarzyszenia Astrologicznego. I was writing it on the Uranus Pluto square. Pisałam o kwadraturze Urana do Plutona. So I was really interested to know what astrologers wrote in the 1960s about the conjunction. Ale byłam też bardzo ciekawa, co astrologowie pisali o koniunkcji z lat 60. XX wieku. Nothing. Nic nie było na ten temat. Well, Dennis Elwell wrote one small paragraph. Jeden mały paragraf został napisany przez padło nazwisko. And Julia Parker said Uranus Pluto conjunction children are the skid kids of today. That was it. That was skid kids, like, I don't know, crazy kids. Oh, okay. I think, I don't know, yeah, I think that's what you mean. I have it. Yeah, I have it as well, yeah. Można powiedzieć, że dzieci urodzone podczas tej koniunkcji to takie zwariowane dzieci, zwariowani ludzie. But my point is, in 1965 and 1966, no one was writing about Pluto. Ale to, co mogę powiedzieć, to, że w 1965-1966 roku nikt nie pisał o Plutonie. Like now, people are just writing about Chiron. A teraz... Chiron? Is that what you said? Ludzie piszą o Chironie. Just now, you know, we're just... Teraz zaczęło się pisać o Chironie. So, now moving on. Now we don't use any of the angles, and we don't use any of the nodes when we look at unaspected planets. Nie bierzemy pod uwagę domów frontowych, nie bierzemy pod uwagę węzłów w przypadku nieaspektowanych planet. They are points in the sky, they are not satellites. To nie są satelity, to są tylko punkty na niebie. But if you want to, you can. There's no rules Ale about nie this. ma zasad. Jeśli chcecie, możecie korzystać z tego również. Now, unaspected planets can be one planet on its own. W przypadku nieaspektowanych planet możemy mówić o pojedynczej planecie, samotnej. But it can also be a duet. Ale to może być również duet. Now, often people have two planets, a conjunction, Często ludzie mają koniunkcję dwóch planet, that are unaspected. która ta koniunkcja nie jest w żaden inny sposób aspektowana. And then there's also people that have two planets in their chart that only aspect each other. I są też takie horoskopy, w których są dwie planety, które tworzą aspekt wyłącznie do siebie nawzajem. So you may have an unaspected duet in your chart and you don't realize. Czyli możecie na przykład mieć taki nieaspektowany duet w horoskopie i nie zdajecie sobie z tego sprawy, mówicie, że to macie. We're going to look at some examples of those today. Popatrzymy na tego typu przykłady. Also, sometimes a planet only aspects one other planet. Zdarza się też, że jakaś planeta aspektuje tylko jedną planetę inną. There's an example of there's some examples here where there's that I'll be showing you, where one planet must go through an aspect with another planet in order to integrate with the chart. I są takie przykłady, gdzie planeta musi przejść przez aspekt z inną planetą, żeby w jakiś sposób zintegrować się z danym kosmogramem. So for example, if Mercury only aspects Saturn, Na przykład jeżeli Merkury aspektuje tylko Saturna, but Saturn may make other aspects, który to Saturn ma inne aspekty, that Mercury it has to go through Saturn into the way it communicates.
to żeby ten Merkury, żeby skomunikować się z kosmogramem, między innymi planetami, musi przejść jak gdyby przez Saturna, musi się poprzez Saturna komunikować. The way it thinks, the way it talks. Czyli sposób, w jaki mówi, w jaki myśli. To integrate with the rest of the chart. Żeby móc się zintegrować z resztą kosmogramu. Now, you'll find unaspected planets very genetic. Nieaspektowane planety są bardzo genetyczne. Is anyone here familiar with the works of Gauquelin? Czy ktoś zna pracę? Mikhail Gauquelin? Oh yes. Gauguin. Right. Gauquelin. Yeah. French guy. Yeah, French guy. Yeah. So you may be familiar with him looking at hereditary with people with Mars rising, and genetically, their children have a high probability with things like Mars rising, as an example. On przyglądał się, że mają Marsa na ascendencie i stwierdził, że jest duże prawdopodobieństwo, że dzieci takiej osoby również będą miały Marsa na ascendencie, jak gdyby genetycznie. And this is very similar. For example, the British royal family has a lot of unaspected Neptune throughout the family. Dobrym przykładem jest tutaj rodzina królewska brytyjska, która ma w której wiele osób ma nieaspektowanego Neptuna. You'll find that with unaspected planets and your own, and how they may relate to your children, your parents, or your siblings. Możecie popatrzeć na swoje nieaspektowane planety i zobaczyć, czy są jakieś podobieństwa między wami, waszym rodzeństwem, dziećmi, rodzicami. Now, synastry, what's fascinating about unaspected planets is the unaspected planet is always looking to surround themselves with people, with planets at that degree and of that sign. To, co jest najciekawsze w synastrii, to to, że osoba z nieaspektowaną planetą szuka towarzystwa osób, które mają planety w swoich horoskopach dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest ta nieaspektowana planeta w horoskopie danej osoby. For those of you with an unaspected planet, you will find your partners, your friends, pick up that degree by hard aspect in your chart. Możecie też I'm guessing. osoby, które mają takie nieaspektowane planety, mogą się zorientować, że wasi bliscy, wasi partnerzy, przyjaciele mają albo właśnie jakieś planety w tym samym stopniu, co wasza nieaspektowana planeta, albo tworzą jakieś aspekty, twarde aspekty. The reason I first got into this subject is when I was in New Zealand, my home country, and I had a client who had a daughter who was 5 years old, who had hyperactive disorder. Zajęłam się w ogóle tym tematem, kiedy byłam w Nowej Zelandii, skąd pochodzę. Jeden z moich klientów przyszedł do mnie i powiedział, że ma córkę 5-letnią, która cierpi na ADHD. She had Mars and Aries. She had Mars and Aries. Miała Marsa w Baranie. Which is very hard for a 5-year-old girl. To oczywiście jest bardzo trudne dla 5-latków. The school didn't like her. W szkole jej nie lubili. They wanted, she was thought of as rude. Traktowana była jako niegrzeczna. So she wasn't a very likable child. Dzieckiem, które łatwo było polubić. And she was very hyperactive. Była hiperaktywna. And the doctors wanted to medicate her. Lekarze chcieli zacząć podawać jej leki. Calm her down. Żeby ją uspoić. And her parents said no. A rodzice odmówili. And they consulted me and a group of other people. I przyszli po pomoc do mnie i do grupy innych osób. And we all worked together. There was acupuncturists, there was counselors, there was, different health people really. I pracowaliśmy razem. To była grupa różnych osób zajmujących się zdrowiem, akupunkturzysta, doradca zdrowotny, dużo różnych ludzi, którzy tym się zajmowali. And one of the things that came out of this was she was put into martial arts. I to, wynik tych naszych rozmów był taki, że postanowiliśmy, żeby ona się zajęła sztukami walki. And she became a master. I została mistrzynią. By about the age of 14. Już w wieku 14 lat.
The thing with unaspected planets is people think they are a curse. Problem z tymi nieaspektowanymi planetami jest taki, że ludzie często myślą, że są przeklęci w jakiś sposób. Everything you read about unaspected planets is how difficult they are. Wszystko, co przeczytacie na temat nieaspektowanych planet, to mówi o tym, jak bardzo one są trudne. I think they're a blessing. Ja uważam, że one są błogosławieństwem. I think they are unharnessed talent. Mówię o takim nieujarzmionym talencie. And when you're children, I think it's challenging. I oczywiście w przypadku dzieci to jest duże wyzwanie. But with synastry, transits, progressions, this can be really harnessed to making something amazing out of this particular planet. Ale przy pomocy synastrii, progresji, tranzytów można w jakiś sposób właśnie ujarzmić energię takiej planety i wykorzystać ją właśnie w celu wydobycia tego talentu. This child ended up later in, late teenagers, ending up with a partner. Ta dziewczynka była już nastolatką, znalazła chłopaka. And his chart plugged in to that unaspected planet in so many ways. Którego horoskop na bardzo wiele sposobów łączył się właśnie z tą jej nieaspektowaną planetą. It was a beautiful relationship she To had. był bardzo piękny związek. And I think they're still together. I chyba nadal są razem. I don't know now. But Was it Mars? Mars and Aries, Unexpected. yes. Yeah. Now, for a boy, that's quite different. Mm-hmm. It's like a boy having unaspected Venus in Libra. It would be hard. W przypadku chłopca to byłaby łatwiejsza planeta, taki nieaspektowany Mars w Baranie. Dla chłopca trudna byłaby Wenus, nieaspektowana Wenus w Wadze. Even if it's in its own sign, even if it's even if it's dignified. Nawet w momencie, kiedy taka Wenus byłaby w swoim znaku, kiedy byłaby bardzo silna. So we find this with unaspected planets. So we have the genetic, the synastry, but I've also put here legends. Czyli tak jak już powiedziałam, tutaj ważna jest genetyka, ważna jest synastria, ale zwracam też uwagę na legendy. And I'm going to give you some example of people that you probably think are legends. Osób, o których mówimy jako legendarne. Sorry, my accent, legends. And these are people with several unaspected planets. To są zwykle osoby, które mają w horoskopie więcej niż jedną, kilka nieaspektowanych planet. These people stand out. I to są ludzie, którzy bardzo się wyróżniają. Now, unaspected planets is not just personal, it's also mundane. Natomiast generalnie planety nieaspektowane mają znaczenie nie tylko w przypadku horoskopów osobistych, ale również mundalnych. As we would expect it to be. Można się tego spodziewać. The best example, I think, for mundane is anyone here familiar with the Hadron Collider? Najlepszym przykładem takiego mundalnego przypadku, I don't know what it is. The Hadron Collider is the... Zderzacz hadronów, to jest tak, Yeah. zderzacz hadronów, tak, jest Yeah. przykładem tego. The Hadron Collider was turned on in September 2008. Został włączony we wrześniu 2008 roku. Pluto had ingressed into Capricorn in January that year, and then back again in November. Sorry. So Pluto went into Capricorn, do koziorożca w styczniu tego roku. January and November, A drugi raz w 2008. 2008 roku. And when they got it going, Pluto was at 0 degrees of Capricorn, and it is in a place that's about, I'm guessing, 200 miles from Geneva in Switzerland, on the French border. And at that location, Pluto in Capricorn is exactly on the IC unaspected. W momencie, kiedy uruchomili ten zderzacz hadronów, Pluton był w 0 stopniu koziorożca,
I był on się znajduje jakieś 2000 mil od Genewy i w tym momencie on był 200 mil od Genewy przy granicy francuskiej i w momencie, kiedy był uruchomiony, to Pluton był dokładnie na IC tego zderzacza. The Hadron Collider is to find the God particle. Zadaniem zderzacza hadronów jest znalezienie boskiej cząsteczki. By drilling into the Earth, Poprzez this massive machine. To jest gigantyczna maszyna, która wwierca się w Ziemię. And Stephen Hawking had a fear that it could create a black hole. Stephen Hawking obawiał się, że zderzacz hadronów może spowodować powstanie czarnej dziury. This is Pluto in Capricorn, exactly on the IC, the only place in the world where it will be on the IC, yeah, unaspected. To jest dokładnie Pluton na IC tego zderzacza i to jest jedyna nieaspektowana planeta w jego. So that's just one small example of a mundane, like. Mamy mały przykład nieaspektowanej planety w astrologii dalej. So how do they operate? Jak te planety działają? Charles Harveya, British astrologer, said that it was like having a tenant in the basement. Charles Harveya, yeah. Brytyjski astrolog powiedział, że posiadanie takiej planety nieaspektowanej to jest tak jak posiadanie lokatora w piwnicy swojego domu. I also think it can be like having a tenant screaming and shouting on your front yard. Albo takiego lokatora, który stoi w ogródku i się drze bardzo głośno. It depends on the planet, the sign and the house. Zależy od planety, znaku, w jakim ona jest i domu. If someone has Mercury in Gemini, unaspected, jeśli ktoś ma nieaspektowanego Merkurego w bliźniętach, they're going to have, phones, talking. They will have this natally anyway, but this will be the most obvious thing in their chart. To taka osoba, to co będzie najbardziej wyraziste, to będzie też, ona będzie cały czas mówiła, ciągle będzie rozmawiała przez telefon. They will be expressive in their communication and the way that they think. To są osoby, które są bardzo ekspresyjne w sposobie komunikowania oraz w sposobie myślenia. If someone has Mercury in Capricorn unaspected, jeśli ktoś ma Merkurego w koziorożcu, nieaspektowanego, then this is going to be more internalized. to będzie bardziej zinternalizowane. They're going to have a library of books. Na przykład takie osoby będą miały wielką bibliotekę w domu z książkami. They're going to be, working with data and things like that. It's going to be more introverted. To będą bardziej introwertyczne osoby. So it operates in a different way. Także to może działać bardzo na różne sposoby. But they are maverick, these planets. They are maverick. They are on their own. They are not disciplined in any way as a child. Te planety są takimi typowymi indywidualistami. Działają na własną rękę i niczego nie można im narzucić. And they are consuming for the individual. They are consuming. I można powiedzieć, że w jakiś sposób zżerają tę osobę, która ma je u siebie w horoskopie. Yeah. So I'm going to go through some examples, but really you're probably going to guess most of these examples because it's that obvious. Pokażę wam teraz kilka przykładów. Jest duże prawdopodobieństwo, że zgadniecie, jakie to są planety, bo ich działanie jest tak oczywiste w przypadku tych osób. So if I said to you, if someone had an unaspected Mercury, jeśli powiem, że ktoś ma nieaspektowanego Merkurego, what could that mean? co to może oznaczać? What could they do? Co taka osoba może robić? What would they be really good at? Czym taka osoba będzie naprawdę dobra? Trade marketing. Sorry? Trade marketing. Marketing? Yeah. PR? Yeah. Yeah. Communication. Journalist, translator. Journalist, translator. How else can you communicate? Writing. So, jak jeszcze można się komunikować, na przykład przy pisanie? Who is the most successful writer on the planet at this time?
to jest najbardziej, odnoszący największe sukcesy pisarzem naszych czasów. Most successful writer right now on this planet. Well, it probably depends on the country. Yeah, well, maybe not. Maybe not. Maybe. Rowling. Thank you, Isabel. Really? J.K. Rowling, czyli autorka tego. It's that easy. Now, most of these examples, I've thought they must have an unaspected. It's that obvious. Now, we don't know J.K. Rowling's birth time. To jest tak bardzo oczywiste. Ja zwykle patrzę na horoskop i od razu widzę, że właśnie tym się musi ta osoba zajmować. Nie znamy godziny urodzenia J.K. Rowling. So for many years we didn't know if she had Mercury in Leo or Mercury in Virgo. Więc bardzo długo nie było wiadomo, czy jej Merkury jest w Lwie, czy w Pannie. 2 months ago, 2 miesiące temu she announced on Twitter na Twitterze podała, that she is Aquarius rising. podała, że ma ascendent w Wodniku. She is an astrologer, you know. A wiecie, że ona jest też astrologiem? Yeah. But what's so we know now that her Mercury is in Virgo. Więc teraz już wiemy, że ma Merkurego w Pannie. She also has unaspected sun in Leo. Ma również nieaspektowane słońce w Lwie. And Harry Potter is very Leo, very Virgo. A Harry Potter jest zarówno lwi, jak i panniasty. So it doesn't matter, it's her Mercury that we know her for. Więc to jakby nie ma znaczenia, czy to Merkury czyni ją tak znaną. In Leo it is children, in Virgo it is witchcraft. Bo lew to są dzieci, to jest również są wszystkie rzeczy związane z wiedźmiństwem. And unexpected planets, I always say, have a Chiron feel to them. Chiron? Yeah. Chiron, you mean? Yeah. Okay. Zawsze powtarzam, że nieaspektowane planety mają taką energię chironową w sobie. They start off being wounded. One uruchamiają się poprzez zranienie. They are challenged. That unexpected planet is challenged. One często spotykają różne wyzwania na swojej drodze. But through time and endurance, that unexpected planet can become the wisest master and the wisest teacher. Ale czas i wytrwałość czynią je najmądrzejszym mistrzem i nauczycielem. And J.K. Rowling is a good example of this. I właśnie J.K. Rowling jest bardzo dobrym przykładem tego. She started her Harry Potter book in Portugal. Zaczęła pisać Harry'ego Pottera w Porto, w Portugalii. With a young baby and an unhappy marriage. Miała wtedy malutkie dziecko i była w bardzo nieszczęśliwym małżeństwie. She was turned down by 45 publishers. Odrzuciło ją 45 wydawców. 45. She wrote the first Harry Potter book in a coffee shop with her baby asleep in the pram. Pierwszą część Harry'ego Pottera pisała siedząc w kawiarni z dzieckiem obok siebie, które spało w wózku. From Portugal to Scotland. I zaczęła w Portugalii, skończyła w Szkocji. She was very, very unhappy. Była w tym czasie bardzo, bardzo nieszczęśliwa. But, you know, 45 publishers. A potem 45 wydawców ją odrzuciło. They must regret that now. But, you know, that's what I mean by the Chiron feel about an unaspected planet. There's always a wound of some kind with an unaspected planet. I to jest to, co ja nazywam tą chironową, można być chironową raną, że zawsze ta nieaspektowana planeta coś takiego ze sobą niesie. If someone has an unaspected moon, the wound is the mother. Jeśli ktoś ma nieaspektowany księżyc, to tą raną jest matka. The sun or Saturn can be the father. W przypadku Słońca i Saturna to może być ojciec.
If a woman has an unaspected Venus, she feels pressure to be feminine. Jeśli kobieta ma nieaspektowaną Wenus, to czuje taką presję wewnętrzną, żeby być bardzo kobiecą. It embraces the complete archetype of the planet. To jest taki prawdziwy archetyp tego, co niesie ze sobą dana planeta. So, here is a chart of a woman. To jest horoskop kobiety. And she has Sun-Mars conjunct. Ma koniunkcję Słońca z Marsem. Widely. Dosyć szeroką. Out of sign. Poprzez znaki. We don't know her birth time. Nie znamy godziny urodzenia. So forget, her sun is not near the midheaven. This is just set for midday. Słońce nie jest tak naprawdę na medium serii, to tak po prostu akurat jest ustawione w tej chwili. So a woman with sun in Capricorn conjunct Mars and Aquarius. Kobieta ze Słońcem w Koziorożcu w koniunkcji z Marsem w Wodniku. What would you expect this woman to be famous for? Jak sądzicie, z czego ona może być słynna? First of all, think of sun in Capricorn. Najpierw pomyślcie o Słońcu w Koziorożcu. Sun in Capricorn. Politician. Army, because of the Mars as well. Business. Judge. Sędzia. Judge is it's an interesting one. Sun Mars. If you think of a woman that has a Sun Mars conjunction unaspected. Pomyślcie o kobiecie, która ma Słońce z Marsem w koniunkcji bez żadnej innej. Sorry. What's she gonna do with that Sun Mars? Co ona może z tym zrobić? It's a tough one for a woman to have. Dla kobiety to jest trudna sytuacja. Will be very masculine. Very masculine. Very good point, actually. Very good point that she. Venus and Moon in Pisces, which is yes, good point. But the masculinity is also a very good point. I've never ever said this before, but this has now become an issue. The masculinity. Właśnie wcześniej na to nie zwróciłam uwagi, ale problemem się właśnie stała ta męskość. A to lider, bardzo szybka. This woman must be faster than others, leadership. Faster than others. And first. First. Has to be first. Sun Mars. Pioneer, she has to be first. Musi być pionierem. By the way, if you know any of these charts, please don't say yeah. Mars and Aquarius. What is Mars and Aquarius? Co robi Mars w Wodniku? Fights for freedom. Fights for freedom. What else does she fight for? Yeah. What else does she fight O co for? jeszcze walczy? Well, freedom, Aquarius, freedom, equality. Równość. Wolność, równość. This woman is a pioneer. She is the first of many things. She's not a judge, but she is a lawyer. Jest prawnikiem i jest pierwsza w wielu różnych rzeczach. But that Sun Mars are very masculine principles. Ale to Słońce z Marsem rządzi się bardzo męskimi zasadami. She is renowned for being associated with a male. Znana jest z tego, że jest A man. blisko powiązana z pewnym mężczyzną. And now there's a lot of awful thing on the internet to say she might be a man, which is rubbish. But W tej chwili wiele w internecie pisze, że być może ona jest w ogóle mężczyzną. To oczywiście jest bzdurą. this is a woman who is, you can see everything about that Sun in Capricorn conjunct Mars in Aquarius. The first black first lady. Pierwsza czarnoskóra, pierwsza dama. But you also see the Moon, Venus and Pisces. Ale też widzimy księżyc z Wenus w rybach. She's so toned.
That Sun Mars, she's so Jest toned. bardzo napięta, to jest ten Mars. And she's very successful in her own right. Jednocześnie odnosi wielkie sukcesy. But someone said politician, Ktoś powiedział polityk. and she was married to one of the most famous men in the world, the most famous, one of the famous A jest politicians. żoną Yeah, najbardziej znanego mężczyzny na świecie, najpotężniejszego w pewnym momencie. So when, for example, this is unexpected planets, it's no surprise when you see this. You say, ah, of course. So, you know, it's... Tak jest z nieaspektowanymi planetami, że taki efekt wow się pojawia, kiedy sobie to uświadamiamy. Now this is a man To jest z kolei horoskop mężczyzny, with unaspected sun który ma nieaspektowane słońce. in Sagittarius. He's also, it's a strong sun in the first house. To jest bardzo mocne słońce w pierwszym domu. And he's Sagittarius rising as well. I ma również ascendent. Excuse me. But he has a load of planets in Capricorn. Ale to jest jedyna samotna planeta. Ale ma dużo planet. Ale ma, przepraszam, tak, ma dużo planet Excuse me. So, unaspected sun for a man. What image do you think of? Co wam przychodzi do głowy? Jaki wizerunek, Think kiedy of- myślicie o mężczyźnie ze słońcem nieaspektowanym w strzelcu? Think of the archetypes. Pomyślcie o archetypach. Think of the archetypes. If you think of an archetype of the sun, who would you think of? Pomyślcie o archetypach Or słońca. historically, archetypically, Historycznie, archetypicznie. a king, Król. a king. And think of the sun god. Pomyślcie o Bogu Słońca. Think of the sun god, Apollo. Apollo. What actor embraces that Apollo? Który aktor ma takie apollińskie cechy? Well done. See, you get it. It's that. Do you know what I mean? To jest tak oczywiste, tak wyraźne. It's that obvious. If you think, and also, of course, now he's older. Oczywiście teraz jest starszy. He's turned into that unaspected sun in Sagittarius, and he looks like a philosopher and a teacher. Like, you know, he's got this big beard, long hair. He looks so Sagittarius. Wygląda bardziej jak nauczyciel, filozof, ma długie włosy, jest zarośnięty, też typowy strzelec. And when you see the movie Troy, has anyone seen Troy? Yeah. Now, even though he doesn't play Apollo, you can see he plays Achilles. Tam nie gra Apolla, tylko Achillesa. Yeah. And you can see that unaspected sun in that role I w that he tej plays. roli też widzimy to nieaspektowane słońce. But he's always been seen as the golden boy, Zawsze traktowało się go i postrzegało jako takiego złotego chłopca, but he's not really, you know. ale to nie do końca tak jest. But he is a king. He is a. Ma coś królewskiego w sobie. Now this woman, does anyone know who this woman is? Czy wiecie, kto to jest? Maybe. Lukenna. Now Mary Lou Henner is famous mostly, well, firstly, because in the 1970s, there was a TV program in America called Taxi. Znana jest przede wszystkim z amerykańskiego programu telewizyjnego z lat 70. zatytułowanego Taxi. It pole vaulted many careers like Danny DeVito, Christopher Lloyd, Jeff, oh, I don't know. There's a whole bunch of men whose careers took off from that program. Wielu znanych aktorów, takich jak na przykład Danny DeVito, rozpoczęło swoją karierę tak naprawdę właśnie dzięki temu programowi. Now, we don't know her birth time, Nie znamy godziny jej urodzenia, but unless she was born after sort of 10:15 at night, then her moon is unaspected. Jeżeli urodziła się mniej więcej kwadrans po 10 wieczorem, to ma nieaspektowany księżyc, And her Venus is unaspected. ale również jej Wenus jest nieaspektowana.
Now, moon in Virgo. Księżyc w Pannie. Now, this woman is one of about 5 people in the world To jest jedna z 5 osób na świecie, who have, I can't remember the name now, who have a disorder. która ma pewne zaburzenie. And this is what I mean by this is a curse and a blessing. I to właśnie mam na myśli, mówiąc o tym, że to jest jednocześnie przekleństwo i błogosławieństwo. She can remember every single detail of her life. Ona potrafi zapamiętać każdy szczegół swojego życia. If you said to her, what were you doing at 1:30 on the 7th of July 1998, she could tell you what she was wearing, who she spoke to, what they said, what was going on everywhere around her. Jeśli ją zapytać, co robiła w konkretnym dniu o konkretnej godzinie, to jest w stanie powiedzieć, co miała na sobie, z kim rozmawiała, co było dookoła, kto był obok niej. Moon in Virgo. Księżyc Panny. Moon memory Virgo detail. Księżyc pamięć, Panna szczegóły. A curse and a blessing. Can you imagine? Przekleństwo i błogosławieństwo jednocześnie. Wyobraźcie to sobie. She's also very famous now for other things as well. Dzisiaj One jest other również z innych rzeczy, nie tylko z tego programu. What do you think it could be? Jak myślicie, z czego może być znana? She's written about 7 books. What do you think it is on? Napisała około chyba 7 książek. Moon in Virgo. Jak myślicie, jakie książki mógł napisać księżyc Pannie? Yes, perfect. Yeah, and diet, women's diet. Yeah, Diety kobiet. women's diet and health book. It's that obvious. It's that easy. And if you looked at her chart, this is the thing about unaspected planets. If you look at the chart, the moon is not what you would see first. Jeśli to też jest charakterystyczne dla tych planet nieaspektowanych. Jeśli spojrzycie na jej horoskop, to w pierwszej chwili to nie na ten księżyc zwróćcie uwagę. But it is the most dominant thing and what she is known for. Ale tak naprawdę to właśnie z tego księżyca jest znana. To jest najbardziej dominujący element jej horoskopie. Yeah, she, so now, next one. This is Michelangelo's work. To są prace Michała Anioła. Now, Michelangelo, he was the first to sculpture Mother Mary. On jako pierwszy wyrzeźbił Matkę Boską. It was the most controversial thing ever when he I w jego czasach to było totalnie kontrowersyjne. when he sculptured Mary. No one had ever drawn, painted, ever, and he dared to put a face to Mary. Nigdy wcześniej nikt nawet nie narysował ani nie namalował Matki Boskiej, a on pozwolił sobie na wyrzeźbienie jej twarzy. And this is her holding Jesus here. A jednocześnie Matka Boska trzyma tutaj Jezusa na kolanach. Now, for someone who would dare to paint Mother Mary, what planet do you think in his chart is unaspected? Jak myślicie, jaką planetę nieaspektowaną może być w horoskopie osoba, która ma czelność wyrzeźbić Matkę Boską? Sun? Moon? Moon, yeah. Mother, the ultimate mother. Księżyc, czyli matka, jedyna w swoim rodzaju matka, największa matka. Now the moon is also about connection. Księżyc mówi też o związkach. And here you can see his paintings, even the colors are very lunar. Well, and Jeśli so spojrzymy na ten obraz, to nawet kolory są takie księżycowe. and here when you have the creation of Adam here, A tutaj mamy stworzenie Adama, this is about connection. ten obraz mówi o połączeniu. Now Michelangelo's moon does aspect one other planet. Księżyc Michała Anioła tworzy aspekt do jednej planety. Merkury. Yes, who said Mercury? Who said, yeah, the hands. The hands. Ręce. This is a very powerful image. To jest bardzo potężny wizerunek. And what you find here is he has
the moon at 2 degrees of Pisces, Mamy księżyc w drugim stopniu ryb, but the only entry into the chart is through Mercury. ale żeby jakby wniknąć w ten horoskop, to ten księżyc musi przejść przez Merkurego, poprzez Merkurego. So this is an example of when a planet only makes an aspect with one other. So his expression of the moon, it has to be filtered through Mercury. Czyli to w jaki sposób wyraża swój księżyc, może mieć charakter wyłącznie taki merkurowy, merkuriański. And Mercury is in Aquarius, and he was very controversial. A Merkury jest w wodniku, a jak wiemy, Michał Anioł był bardzo kontrowersyjny. Now, there's some here that if you were to look at this chart, if you were to look at this, what is the first thing that jumps out? Co wybija się z tego horoskopu w pierwszej chwili, jak się na niego spojrzy? First house? Absolutely. All that Leo, yeah? Cały znak lwa. All that Leo. However, this man has unaspected moon in Scorpio. Ale ten mężczyzna ma nieaspektowany księżyc w Skorpionie. What is that going to say? What does he want? What does he feel, and what does he need? What does he need to do with that moon in Scorpio? Co on musi zrobić z tym księżycem w Skorpionie? Before you answer, Zanim odpowiecie, he also has Jupiter Saturn ma też koniunkcję Jowisza z Saturnem, conjunct in Virgo, but unaspected. i również ta koniunkcja jest nieaspektowana. Now, Jupiter Saturn conjunct is going to have a massive social bearing on his life. Ta koniunkcja Saturna z Jowiszem będzie miała ogromny wpływ na jego życie z punktu widzenia społecznego. He's going to be pulled in to having to act or sorry, people. Yeah, no doubt. Yeah, you're normally right. So no, say it. Well, you are right. I know it normally, but so Jupiter Saturn is going to pull him into a sociological, a philosophical, a economical, geographical, social sciences. That Jupiter Saturn will do that. Ta koniunkcja Saturna z Jowiszem będzie go wciągać w różnego rodzaju socjologiczne, ekonomiczne, geograficzne sprawy. Wszystko właśnie, co jest w jakiś sposób związane z człowiekiem, ze społeczeństwem. So Moon and Scorpio, that is how he personally, it's what he feels. It's this is so personal to him. What is his story, Moon and Scorpio? What is the story associated here? Ale ten księżyc w Skorpionie, jaką on może mieć historię? Co on może czuć? Throw it out. Fear. Strach. Fear. Yeah. Revenge. Sorry? Revenge. Revenge. Good. Interesting. Interesting, yeah. How does this man feel? Jak ten mężczyzna się czuje? Lonely. Samotny. Lonely. Hurt. Zraniony. Rejected. Odrzucony. Rejected. Interesting. He's in pain. But he's telling a social story. It's not. Scorpio is very compulsive. Skorpion jest bardzo kompulsywny. Scorpio goes places where other people won't go. Skorpion udaje się w miejsca, w które inny człowiek nie pójdzie. It reminds us of the nasties and the smell and the ugly. Przypomina nam o tym, co jest brzydkie, co nieładnie pachnie, co jest nieprzyjemne. It takes us to the sewers of our society. Zabiera nas do ścieków społeczeństwa. And it can be shocking. I może być bardzo szokujące.
And this man did that around the whole world in 1977. Ten człowiek to zrobił w 1977 roku. The key word for moon, roots. Kluczowe słowo dla księżyca to korzenie. 1977, maybe 1 or 2 years maybe. He wrote the story Napisał historię of his past, o swojej własnej przeszłości. of his ancestors who were taken as slaves from Africa to America. Swoich przodków, którzy zostali zabrani z Afryki do Ameryki i byli niewolnikami. And at that moment, it was the most widely televised program on the entire planet. To był najszerzej nagrywany dla telewizji program na całym świecie. I was about 8, Miałam mniej więcej 8 lat. and I lived in a little town in New Zealand. Mieszkałam w małym miasteczku w Nowej Zelandii. And I remember our whole town on that Tuesday night at 7 o'clock, everyone had to go home and watch Roots. Pamiętam, że wszyscy te wtorki o 7 wieczorem wracali do domów i oglądali korzenie. I don't know if that happened here in Poland. Nie wiem, czy tak było tutaj w Polsce. The same. I remember this from a Yeah, korzenie. yeah. It's a Scorpio moon story. To jest taka Isn't it? historia właśnie skorpiona, księżyca w skorpionie. We can say that there is some sextile Um, to Saturn. to Saturn. It is over 4. Yeah, you can say that. And you also have a sort of mutual reception with the Venus, Pluto and Cancer. You have that too. Można by powiedzieć, że tutaj jest sekstyl między tym księżycem a Jowiszem i Saturnem i że jest jak się And you can count the sextile. If you want, you can count the sextile. When I do this lecture, most people are like, and I'm like, but you can count it if you want. There's no, the zodiac is not exactly 30, Yeah, but the moon is fast. The moon is fast, exactly. But the thing is, when you look at this chart, you see all that Leo. You do not think this man, excuse me, is going to be known for telling the story to the world about the wrongs of his past. Można oczywiście doszukiwać się tutaj różnych aspektów, zwłaszcza, że wiadomo, że kosmos nie jest podzielony równo na 30 stopni, ale generalnie to, co można zwrócić uwagę w czasie tego horoskopu, to jest właśnie, że wyciąga nas ten pierwszy dom, wie, i nie przychodzi nam do głowy, że to, co najważniejsze, to jest ten księżyc w Skorpionie, który sprawia, że ten człowiek opowiada historię, brzydką, brudną historię swoich korzeni. He also wrote Queenie, Napisał też książkę Queenie. the story about his mother, To jest historia jego matki. bringing in this moon and the Leo as well. I to też jakby wynika z tego związku z tego, że w tym horoskopie jest właśnie ten samotny księżyc i taki zatłoczony lew. I'm sorry, this sounds worse than what it is. Proszę, to mój tak, brzmi gorzej niż tak naprawdę jest. Now, this woman, Kobiety? we have another moon in Virgo woman. Mamy teraz księżyc w Pannie, znowu, kobiecy. Now, this woman is very famous. Jest bardzo sławna. And the moon, again, the mother, Znowu księżyc, czyli matka, the home, dom. everything to do with the moon, the base. To wszystko ma powiązania z księżycem. Baza, z której wyrastamy. She broke a lot of barriers in her industries as a woman because she was a woman. Musiała pokonać wiele barier w przemyśle, w którym działała, tylko dlatego, że jest kobietą. But all her stories are about her mama and her home. Jej historie mówią o jej domu i o jej matce. But she was also known
for the physicality of the moon. Ale jest też znana z takiej fizycznej strony księżycowej. She was the first woman to get breast enhancements. To jest pierwsza kobieta, która miała powiększone piersi. But everything she writes is about her mama or her home. Ale wszystko, co pisze, jeśli pisze, to dotyczy jej matki i jej domu rodzinnego. And what she does now is she runs the imagination library. Dzisiaj ilustrator prowadzi bibliotekę wyobraźni. So around the world, she supplies children with a book every month. Co miesiąc dostarcza dzieciom na całym świecie książki. Who is part of her imagination library. It's a charity she's set up. To jest organizacja charytatywna. I te książki właśnie pochodzą z tej biblioteki wyobraźni, którą prowadzi. 12th house, imagination library. 12 dom, biblioteka wyobraźni. Her reason for doing this is not to teach children to read. Ale nie robi tego po to, żeby nauczyć dzieci czytać. She does this because she wants children to connect with their parents. Ale dlatego, że chce, żeby dzieci nawiązywały relacje z rodzicami. It's a very moon, lunar thing. I to też jest taka bardzo księżycowa rzecz. Now, maybe we'll do one more Zrobimy jeszcze before we break. i Gonna get potem some będzie bubbles. przerwa. So, thinking of Mercury again. Znów pomyślmy o Merkurym. So I think you'll certainly guess this person. Again, can you, like you said, communication with Mercury, you said that. Ja powiedziałam, że w przypadku Merkurego bardzo ważna jest komunikacja. What other form of communications Jakie mogą być formy komunikacji? can you think of? Co wam przychodzi do głowy? Also traveling, Traveling, Podróże? teaching. Nauczanie? you will think Non-verbal. non-verbal. Think of today, our present day. Dzisiaj How do we all communicate? Jak się komunikujemy? Telefon. Sorry? Telephone. So, this person has Mercury in Aquarius. Ta osoba ma Merkurego w Wodniku. Telephone. Telefon. Who is it? Co to jest? No, but I won't say. Yeah, if you know the chart, don't say, but you can probably guess. Bell. Hmm? Bell. No, but good guess. Bell. No, but Bell does have something. Sorry? You will guess. Ralph just held up his phone. Was it iPhone? Doesn't, but yeah. Yes, it was. For the sake of, might be a Samsung, but we'll pretend it's an iPhone. Who is it? Unaspected Mercury in Aquarius. Who connected us all up on iPhones around the world? Steve Jobs. It's that obvious. So if you were to think of Steve Jobs and you were to think, what unaspected planet would he have? It wouldn't be long before you thought, it's got to be Mercury, it's got to be Aquarius. It's not rocket science. It's not really hard. Some of it is really common sense. Sorry. Gdybyśmy zrobili odwrotnie, powiedziałabym wam, żebyście powiedzieli, jak myślicie, jaką nieaspektowaną planetę może mieć w swoim horoskopie Steve Jobs, to prawdopodobnie dość szybko przyszłoby wam do głowy właśnie, że to jest Merkury i że to jest Merkury w Wodniku. To nie jest żadna wiedza tajemna tak naprawdę. Actually, I'll just go for another couple of minutes. Is that okay? Because I'll just very quickly go through some examples here. Jeszcze szybko przejdę przez kilka przykładów. These are two women To są dwie kobiety, who had a huge influence on hairstyles, women's dwie hairstyles. kobiety, które miały ogromny wpływ na fryzury, na to, jak się te kobiety czeszą. So what planet are they going to have unaspected? Jaką planetę będą miały nieaspektowaną? Venus. They created hairstyles around the world that are still, after decades, very
well, they go back and forth. To są kobiety, one zaprojektowały fryzury, które od dziesięcioleci cały czas są w modzie. Czasem wychodzą z mody, wracają, ale cały czas są znane. But what's interesting is one of them has an unaspected Venus in Virgo in the 9th house. Co ciekawe, jedna z nich ma nieaspektowaną Wenus w Pannie w 9. domu, And the other has an unaspected Venus in Sagittarius in the 6th house. a druga w Strzelcu w 6. domu. So really similar. Więc tak naprawdę są bardzo podobne. So you've got the Virgo 6th house, which is more about technique. Panna w You know. Strzelcu w 6. domu mówi bardziej o technice, But the Sagittarius 9th house, what's that going to do to a hairstyle? a Strzelec w 9. domu, o czym może mówić w odniesieniu do fryzury, do włosów? You're going to say, what is Sagittarius or 9th house going to do to someone's hair? Co zrobi? Yeah, yep, she's, she's, can you, what did she say? Sorry. It's I know the English word. So when you How do you call this? Beehive, Beehive, yeah. like Amy Winehouse. Yeah. Which she plugs into this as well. Interesting, isn't it? And Bridget Bardot, Amy Winehouse's son, is on her moon, on her Venus, I think. Or the other way, something. Amy Winehouse zdaje się, że jest na Wenus Brigitte Bardot. And she wore the beehive. A one obie tak naprawdę mają tę fryzurę taką natapirowaną, znaczy to się po angielsku nazywa beehive, czyli ul, no, ale nie, raczej gniazdo os. Now, it's very, so Bob Dylan, he has Venus unaspected at 12 degrees of Gemini. Bob Dylan ma nieaspektowaną Wenus w 12 stopniu bliźniąt. Now, I just want you to know, he also has his moon at 21 of Taurus. Ale ma też księżyc w 21 stopniu byka. So here is his moon. Tu jest jego księżyc. Sorry, no, on the outer one, yeah. Which one was it? Yeah, this is him here. Is it right? I can't remember. Yeah, 12 Gemini, 12 Gemini. Tak, Yeah. stopień bliźniąt. So the outside wheel is Bob Dylan. Zewnętrzne koło to jest Bob Dylan. So his Venus at 12 Gemini, his moon at 21 Taurus. Yeah? Wenus 12 stopień bliźniąt, Wenus 21 byka. Now, Księżyc, przepraszam. now this unaspected Venus A ta nieaspektowana Wenus belongs to Bridget Bardot, należy do Brigitte Bardot. and this is her moon. A to jest jej księżyc. Yeah. So her moon is on his Venus, Jej księżyc jest na jego Wenus, his unaspected Venus. nieaspektowanej Wenus. Her unaspected Venus A jej nieaspektowana Wenus is trine jest w to his trygonie moon. do jego księżyca. One of Bob Dylan's first songs he ever wrote Jedna z pierwszych piosenek, jakie napisał Bob Dylan, was about and to Bridget Bardot, była napisana o Brigitte Bardot i dla niej, and he had never met her. a nigdy się nie poznali. He'd never met her. Nigdy się nie spotkali. This is the sort of synastry you find. To jest ten rodzaj sytuacji, którą możemy spotkać. Now, I might just miss a few out here. Oh yeah, just this one. Jeszcze You'll jeden. guess this very easily. I tutaj powinniście zgadnąć bez problemu. This is a man To jest mężczyzna, with Venus in Pisces który ma Wenus w rybach in the 6th house. w 6. domu. So this is his work. To jest jego praca. So what does a man do when he has an unaspected Venus in his 6th house? A man. Helps women. He what? Say it. Helps women. Helps woman. Yeah, well, that's probably what he would say, yes. On by powiedział, że to robi. Fashion designer. Fashion designer. Venus Pisces. Pisces is what? Pisces is
Huh? So, No, I was joking. it's romantic. Romantic. Jest Yeah. It's delusional. It's glamour. Jest It's a fantasy. fantazja, blask. Yeah. Mm? In the sixth house, I szósty dom do tego. I think this is funny. Oh, excuse me. This is funny. It's often Sixth associated. house, you serve. You serve? Yes, he would say that. Sixth house is also furry little animals. Yeah. Szósty dom. Bunnies, in fact. Małe zwierzęta. Małe zwierzęta. Bunnies. Króliki. Oh my God. Now, with Venus, Venus is Aphrodite. These women, you see no brunettes, you see no black women. Właśnie nie ma tutaj żadnej murzynki, nie ma żadnej brunetki. These are Aphrodite. To są Afrodyty. They are not black, brown, yellow. They are blonde To są tylko Blue-eyed. z niebieskimi oczami. bunnies. Króliczki. And it's a fantasy, I to jest pewnego rodzaju fantazja. complete fantasy. And Playboy, you know, Ta Wenus to jest playboy. this is what you find with men with this. You know, Mężczyzn właśnie. I'm gonna just go on a little bit quickly. I'm gonna skip this. This is just a couple of others, but I'm not gonna. Mam jeszcze kilka, ale przeskoczę. But unexpected Venus in Leo. She keeps telling everybody she's royalty. Nieaspektowana Wenus w lwie. Jest królową tego, co robi. This here, I just want to talk about Mars for a while. Chciałabym teraz trochę powiedzieć o Marsie. Now this does have a wide trine to Saturn, Ten Mars robi szeroki trygon do Saturna. and there is an Aries midheaven with Venus there. Jest na Mediuseli w końcu do Wenus. But if I was to ask you which actor that you can think of Ale jeśli zapytam, o jakim aktorze możecie tutaj pomyśleć? can grab anger, Mars anger, more than any other actor, apart from Russell Crowe. Everyone says Russell Crowe. Jest w stanie pokazać złość, gniew najlepiej z tych aktorów. Who would you say? Co przychodzi do głowy? Who would you say? Brando. Marlon Brando. He has an unexpected Venus. On ma nieaspektowaną Wenus. Actually, just to tell you, Marlon Brando has an unexpected Venus that conjuncts. Who was the man married to? Gone with the Wind. Vivian Leigh. Her husband was Laurence Olivier. Thank you. Marlon Brando's Venus conjuncts Laurence Olivier's Mars. Wenus, nieaspektowana Wenus Marlona Brando jest w koniunkcji do Marsa Laurence'a Oliviera. And they were found kissing in a jacuzzi in Las Vegas. Las Vegas nakryto, jak się całowali w jacuzzi. Marlon Brando, unexpected Venus. Nieaspektowana Wenus Marlona Brando. He was, yeah, it's quite. So, but this man, anger. Ten mężczyzna, Who? on potrafi pokazywać złość. Nearly. Al Pacino, did you say? Yes. Yeah, similar. Podobny do Al Pacino. Any more guesses? And he's played the devil. Grał, You know. grał diabła. Now, I know I'm breaking a sec, but I just want to, there's a couple more examples here because this here, Jimi Hendrix has an unexpected Mars in Scorpio. Jimi Hendrix ma nieaspektowanego Marsa w Skorpionie. Red pants all the time, red trousers, Zawsze ma podobne spodnie. red headscarf. Czerwone, sorry. Czerwone spodnie, czerwoną chustkę.
but became so famous for Woodstock, which will become known this year because it's the 50th anniversary of Woodstock. Stał się sławny dzięki Woodstockowi, For lighting his guitar on fire on the stage. kiedy na scenie zapalił gitarę swoją. Very Mars and Scorpio. Bardzo marsowe, skorpionowe marsowe. And before he was a singer, guitarist, he was a paratrooper in the army. Zanim zaczął grać na gitarze, był skoczkiem spadochroniowym w armii. Really dangerous and very military. Mars and Scorpio unaspected. Nieaspektowany Mars w Skorpionie. Now, this man has been in the paper in the last 6 months. O tym mężczyźnie od 6 miesięcy. He also has an unaspected Mars in Scorpio. On też ma Marsa nieaspektowanego w Skorpionie. But Liam Neeson, the man you always want to have your back. To jest mężczyzna, którego zawsze chcemy mieć u swego boku, który będzie nas wspierał. Taken, the movie's Taken, Mars and Scorpio. If I was to say, you think of Liam Neeson in Taken, what would I should have asked you. Czy widzieliście taki film z Liamem Neesonem, Taken? Now Charles Manson, now he is also going to become into a social awareness this year. W tym roku też świadomość na jego temat wzrośnie. Because right now Quentin Tarantino has picked up all the standing ovations in Cannes Film Festival. Tak, teraz podczas festiwalu w Cannes ten film zdobył owację na stojąco. Charles Manson has a Mars Neptune unaspected. Charles Manson ma Marsa z Neptunem nieaspektowanym. A duet. Duet. Interesting, Quentin Tarantino, his Venus is on Charles Manson's Saturn. Wenus Quentina Tarantino jest na Saturnie Mansona. And Quentin Tarantino has a Pluto-Chiron opposition. A on ma jeszcze, Quentin Tarantino ma opozycję Plutona do Chirona, that picks up this duet. Która łączy się z tym duetem. So he's plugged in. He's plugged into jest jakby podłączony do Mansona. I mean, David Da Vinci did the TV program, I don't know, on Charles Manson. Jest program telewizyjny o Mansonie. But this is going to become, very much in people's awareness this year. It's going to be. I generalnie w tym roku bardzo mocno pojawi się w świadomości społecznej postać Charlesa Mansona. Maybe started with his Neptune opposition, maybe. Być może zaczęło się od opozycji z Neptunem. Now, just the last person to also have an unaspected Mars. Ostatnia osoba, która ma nieaspektowanego Marsa. He does have a wide square to his sun. Ma szeroką kwadraturę ze Słońcem. No, sextile. Sorry, sextile. Yeah, but it's quite wide. But this is a man who took the world, not just a country, the world to war. To jest człowiek, który wprowadził świat w stan wojny, nie tylko swój kraj, ale cały świat. In 2001, w 2001 roku. and it's now 2019. Teraz mamy 2019 rok. And his war continues. A jego wojna nadal trwa. And if you ask any children at school, jeśli zapytacie jakiekolwiek dziecko w szkole, if they knew about this war, they wouldn't have a clue. Czy wiedzą o tej wojnie, to nie mają pojęcia. But it's still being fought in Afghanistan and Iraq. A ta wojna ciągle się toczy w Afganistanie and Pakistan. W Pakistanie. And and it's the Gaza Strip is all now coming up, thanks to Trump. But so this is, and also what happened, I think at the time, my colleague James Brockbank, who's a traditional astrologer, Mam kolegę, który jest tradycyjnym astrologiem. I was a little bit naive when I said
Tony Blair is just our Prime Minister at the time. Byłam naiwna, to był czas, kiedy premierem był Tony Blair w Anglii. I was a bit romantic and I said, he's just had a baby. I can't imagine Tony Blair taking Britain to war. I powiedziałam, że nie wyobrażam sobie, że Tony Blair wprowadził Wielką Brytanię w stan wojny, dopiero co urodziło mu się dziecko. And my colleague said, here's Mars rising. William Lilly said, any man with a strong Mars or Mars rising will take that country to war. Ale on ma Marsa na ascendencie i ten kolega astrolog powiedział, że każdy mężczyzna, który ma Marsa tak położonego, jest w stanie wprowadzić swój świat w stan wojny. And he did. Swój kraj w stan wojny. You should also know Trump has Mars rising as well. Trump też ma Marsa na ascendencie. So should we have a break? Is that okay? Yeah, 10 minutes is fine. And if anyone wants to come and put their details. Swoje dane urodzenia to można teraz. Dokładnie, tak 10-15 minut przerwy i po przerwie Wendy też będzie wasze horoskopy mogła pooglądać, więc zrobimy to metodą tak jak na warsztacie Marcina Lewcy. Kto będzie chciał, to podejdzie tutaj, sobie wpisze swoje dane. Na kartce mamy wodę i sok. Nie na kartce, tutaj każdy sobie wpisze, kto by chciał, żeby jego horoskop był zobaczony. A ja wyłączę głos, żebyście nas
Okay, and here. Not everybody. I think Tak mało. 6 people. Cool. And one from the internet, one more. Does everyone know each other in here? Not everybody, but mostly, yeah. Słuchajcie, to już zaczynamy, hej? I put female or male because when Sure. Frank did his workshop, it was confused because the name was for men. Right, But yeah. I forgot and put female. Okay. Can you use euro everywhere here, or do you need? Can you use euro? Euro money. In some places, yeah. Right. But I use some Polish money today. Okay. Because we've got euro. I just thought. Yeah, that's every place. Okay. It's better to change. Okay. It's better to change. Okay. There are some ATMs that do the money exchange. There are some, but I can't remember now where. I just was reading about them, but I don't need it. Right. But there is a lot of money exchanging places around here too. Okay. Yeah, I think underground when you go to the central train station, when you go underground, you'll find one. Okay. So I will continue with these charts. Can I just go back onto the PowerPoint? Sorry. And then we'll go on to the charts. Wrócimy do przykładów. I'm just going to quickly go through just some Johnny Cash, Johnny Cash. Man in Black. Facet w czerni. That's what he was called. Tak się o nim mówiło, tak go nazywano. So what do you expect his unaspected planet is going to be? Jak sądzicie, jaką powinien mieć nieaspektowaną planetę? Something in Scorpio. Could be, Mogłoby być coś w Skorpionie, but not in this case. ale nie w tym przypadku. Planet, what planet is ruled by, is black? Jaka planeta jest czarna? Saturn. Saturn. Man in Black. Saturn. Now, this is an interesting one with, do you know who Richard Branson? Wiecie, kim jest Richard Branson? So Richard Branson has many. He is a legend. Jest legendą He has many unaspected planets, i ma dużo nieaspektowanych planet. but his Saturn is very interesting. Ma bardzo ciekawego Saturna. It is in the second house. Jest w drugim domu He is rags to riches, rags to riches. I on tak cały czas przeskakuje z łachmanów do bogactwa, z łachmanów do bogactwa. Now, what's interesting is in 1966, W 1966 roku Uranus Pluto were at 16 degrees. here. Uran z Plutonem były tutaj w 16 stopniu. And this was the launch of his company. I to był czas, kiedy on założył swoją firmę, wystartował ze swoją firmą. Saturn is in Virgo. Saturn jest w Pannie, His company is called Virgin. a jego firma nazywa się Virgin. Czyli Ja? no, Virgin, nie da się tego przetłumaczyć. And when he created Virgin, Kiedy założył tę firmę, he was sitting in a cafeteria siedział w kawiarni with people and they drew the logo for Virgin siedział z ludźmi w kawiarni i rysowali logo on a napkin. na serwetce. Very Virgo. To takie bardzo panniaste. And it was a woman with a sheath of wheat in her hand. To była kobieta
Stękiem zboża. And they knew nothing about astrology. Ci ludzie oczywiście nic nie wiedzieli o astrologii. It's very Virgo, very. To też jest takie bardzo typowe dla Pawła. But he has a lot of unaspected planets. W jego horoskopie jest dużo takich nieaspektowanych planów. Is anyone familiar with John Nash? Czy wiecie, kim jest John Nash? He was the man that made a movie with Russell Crowe, A Beautiful Mind. To jest mężczyzna, który zrobił film z Russellem Crowe, Piękny umysł. And he has an unaspected Uranus. On ma nieaspektowanego Urana. This man was considered a genius. Przepraszam, ja powiedziałam głupotę oczywiście. To o nim jest film z Russellem Crowe. Tak. But Był geniuszem. But he had very serious paranoid schizophrenia Miał bardzo poważną schizofrenię paranoidalną and many other health disorders. i wiele innych również zaburzeń. But an unaspected Uranus is someone that is very misunderstood. Nieaspektowany Uran to jest ktoś, kto jest bardzo niezrozumiany. Often not, they stand outside the box. To są takie osoby, które odstają od reszty, które myślą nieszablonowo. They're different. Są po prostu inni. But also you think of Uranus, what would you expect someone with an unaspected Uranus to invent? Jeśli pomyślicie o osobie z takim nieaspektowanym Uranem, to jak przypuszczacie, co taka osoba mogłaby wynaleźć, wymyślić? What could they invent? Internet. Internet. Think back a year, 150 years ago. Pomyślcie w czasie o 150 lat. Electricity. Elektryczność. Thomas Edison invented the light bulb. Thomas Edison wymyślił żarówkę. He has an unaspected Uranus. I on też ma nieaspektowanego Urana. Another unaspected Uranus. Jeszcze jeden nieaspektowany Uran. David Bowie. David Bowie. Now, I just want to, these women also stand outside the box. To są też kobiety, które są nietypowe. But I want to show you something really quite beautiful. This is my favorite. Ale chcę wam pokazać coś pięknego, coś taki mój ulubiony horoskop. It didn't occur to me until about when Neptune went into Pisces. Dopiero kiedy Neptun wszedł do ryb, to uświadomiłam sobie. 2013 was it? 2013 bodajże. And I wrote an article Napisałam artykuł for the AA Journal, and I called it Neptune Transits Follow the Little White Rabbit. I zatytułowałam go Tranzyty Neptuna, podążaj za białym królikiem. And when I work with clients, I'm always saying with Neptune transits, you must surrender and fall down the rabbit hole, but surrender to that. Kiedy pracuję z klientami pod tym wpływem tego Neptuna, to mówię im, że muszą się poddać, muszą pozwolić sobie wpaść do króliczej nory. And again, I thought Lewis Carroll must have an unaspected Neptune. I przyszło mi do głowy, że Lewis Carroll musi mieć nieaspektowanego Neptuna. Alice in Wonderland Alicja w Krainie Czarów is such an incredibly Neptunian journey. to niezwykle neptuniczna podróż. So it's no wonder that Lewis Carroll has an unaspected Neptune. Nic dziwnego, że Lewis Carroll ma nieaspektowanego Neptuna. Now, just a couple of, I'm just going to quickly go through this. The most beautiful, example of unaspected Pluto. Najpiękniejszy przykład nieaspektowanego Plutona. Is the ultimate healer. Healer, uzdrowiciel. Pluto in Cancer, Pluton w Raku. denied of his home, Pozbawiony własnego domu. has lived in exile all his life. Całe życie spędził na wygnaniu. One of the most obvious examples of unaspected Pluto. Jeden z najbardziej oczywistych przykładów nieaspektowanego Plutona. My book on this subject, which
started in about 2008, Zaczęłam w 2008 roku pisać książkę na ten temat. had the next example of unaspected Pluto with an absolute desire for power. W tej książce wyznawałam jeszcze jeden przykład nieaspektowanego Plutona z taką przemożną potrzebą władzy, posiadania władzy. Who in the world has the ultimate desire for Kto power? na całym świecie ma taką niesamowicie mocną potrzebę władzy? Jesus. Trump? Yeah. Now, thinking of Pluto, what else? Pluto rules sex. Co jeszcze Wam przyjdzie do głowy, jeśli pomyślicie o Plutonie? What do we know about humanity and sex? A lot. Co wiemy o, Or not a lot. Co wiemy o ludzkości i seksie? Unaspected Pluto, Freud. Nieaspektowany Pluton i Freud. Another man who had a massive desire for power. Jeszcze jeden mężczyzna, który miał gigantyczną potrzebę posiadania władzy. He has an unaspected Neptune Pluto. Miał nieaspektowanego Neptuna i And, Plutona. and he will be remembered for the 20th century for killing by gas. I jest zapamiętany z tego, że zabijał przy pomocy gazu. Death by gas, Pluto, Neptune. Śmierć poprzez gaz. Neptun z Plutonem. Interesting. What's his wife's name? Jak była jej żona? Ewa. Eva Braun. Thank you. Eva Braun, who everyone sees as the background. Yeah. Wszyscy widzą Ewę Braun gdzieś w tle. Her Mars is exactly on that conjunction. Jej Mars dokładnie jest na tej koniunkcji Plutona z Neptunem. That to me would indicate she is not as uninvolved as we are led to believe. Moim zdaniem to oznacza, że ona wcale nie była tak niezaangażowana, jak nam się wszystkim wydaje. Now, to give you an example of a duet, Teraz przykład takiego duetu. this man has Mercury at 2 degrees of Sagittarius Ten mężczyzna ma Merkurego w 2. stopniu Strzelca, and trine Jupiter in Leo. Trygonię do Jowisza w Lwie. What do you think this man might be known for? Mercury, Jupiter. Jak myślicie, z czego może być znany ten człowiek? Merkury z Jowiszem. Traveling. Podróże? Traveling, yes. Languages. Languages, not sure, but yes, you would think that. There is a Sagittarius, Jupiter there. It may be. Some religious something. I think he's an atheist. Yeah. Powiązania z religią, ale on chyba jest ateistą. What would Jupiter do to his expression and the way he speaks? Co Jowisz może robić, jak może wpływać na sposób, w jaki on się wyraża, w jaki mówi? This man is known for something else, but actually I think he's more famous for this Mercury-Jupiter trine in fire. Ten człowiek jest znany z czegoś innego, ale moim zdaniem to, co najbardziej jest w nim widoczne, to jest właśnie ten trygon Jowisza z Merkurym w ogniu. He's got a big mouth. Ma niewydolny język. He has a big mouth. He's loud. Jest głośny. And he's a bully. He's a bully. I terroryzuje innych, źle traktuje innych. And most people want to watch him Ale ludzie uwielbiają go oglądać for his mouth właśnie za to, jaki ma niewyparzony język. than his cooking skills. Tak, ludzi bardziej fascynuje sposób, w jaki mówi, niż jego zdolności i umiejętności kulinarne, kucharskie. He's theatrical, isn't he? Jest taki aktorski, teatralny bardzo. But I want to just give two very quick examples. Jeszcze dwa krótkie, szybkie przykłady. Actually, let me just go.
This is the chart of Billie Holiday. To jest horoskop Billie Holiday. Now, if you look at her chart, what's the first thing? Well, what are some of the things you would look at? Na co zwracamy uwagę tutaj? She does have an angular Neptune, Ma Neptuna, strong moon, silny księżyc. Uranus maybe. Możemy też zwrócić uwagę na Urana. But she was called the lady who sings the blues. A nazywano ją kobietą, która śpiewa bluesa. Where's the lady in the chart? Gdzie jest lady, tak naprawdę słowo lady to ma znaczenie. Gdzie jest lady w tym horoskopie? What's the lady? Where is a lady? Or the Venus. Wenus. Venus is the lady. The moon is the woman. Venus is the lady. Księżyc jest kobietą, Wenus to jest lady, dama. Her Venus in Pisces is unaspected. I ona ma właśnie nieaspektowaną Wenus w rybach. But what's, in terms of, I just want to introduce you to the synastry of this. So Chcę wam pokazać synastrię, która tutaj się pojawia. this woman here was very famous for discovering the Jacksons. To jest kobieta, która zasłynęła tym, że odkryła Jacksonów. And she was a head, one of the heads working with Quincy Jones for Motown Records. I pracowała też z Jonesem w Motown Records. Suzanne de Pass. Suzanne de Pass. Now she also has an unaspected Venus, Ona też ma nieaspektowaną Wenus, but hers is at 6 degrees of Virgo. ale jej jest w 6. stopniu Panny. So 6 degrees Virgo, Opposite. 6 degrees Pisces. 6 stopni Panny, 6 stopni Ryb. Billie Holiday was the first woman to ever sing at Carnegie Hall in New York. Billie Holiday była pierwszą kobietą, która śpiewała w Carnegie Hall w Nowym Jorku. There's a lot of Aries amongst all this synastry. There's a lot of other synastry, but I'm just going to stick to the unaspected planet. Między ich horoskopami jest więcej synastrii, ale chcę się skupić na tej. This woman never met, they never met each other, One się nigdy nie spotkały, but she was the first black woman to ever get a nomination, Oscar nomination, for the screenplay for the movie The Lady Who Sings the Blues. Suzanne de Pass była pierwszą. She's black? Yeah, full black, 100%. Okej. This is a To jest very, murzynka, słuchajcie. Ona była pierwszą murzynką, która została nominowana do Oscara za scenariusz do filmu właśnie o Billie Holiday. she's not even half black, she's full black. Nie jest mulatką, jest Lots of white prawdziwą people. murzynką. But Venus, which is interesting though, someone said she's black. She's an unaspected Venus. Ona jest That's nieaspektowana. interesting in itself. That To jest ciekawe, że ktoś tutaj zareagował ze zdziwieniem, że ona jest czarna. To jest właśnie ta that she has nieaspektowana. whitened herself. Ona jest, jakby w duszy jest biała. Interesting. I've just thought about this. This is the same degree as Michael Jackson's sun Pluto in Virgo. Jednocześnie ta jej Wenus jest w tym samym stopniu, co Słońce z Plutonem u Michaela Jacksona. 4 degrees, I think he On ma was. chyba miał 4 stopnie. Sun Virgo, who also whitened himself. I on się wybielał cały czas. Virgo is about purity. Panna to czystość. So she wrote the screenplay about this woman's life. Czyli Suzanne napisała scenariusz filmu o życiu Billie Holiday. So not only is her Venus opposite her Venus exactly, she also has a midheaven at 8 degrees of Pisces, very close to Billie Holiday's Venus. Nie tylko jest tutaj opozycja tych dwóch Wenus, ale jednocześnie ona ma księżyc w 6. stopniu Ryb, czyli dokładnie na Wenus Billie Holiday. Now Diana Ross played Billie Holiday in the movie The Lady Who Sings the Blues. A Diana Ross zagrała Billie Holiday w tym filmie, do którego scenariusz napisała tamta. Now her Venus is not unaspected, but Jej Wenus nie jest nieaspektowana, ale her Venus is at 12 Pisces. jest w 12 stopniu Ryb. But more importantly, Ale co ważniejsze, her, what am I looking at here? Her MC, Diana Ross's MC, is 6 degrees of Virgo.
Medium Celi Diany Ross jest w 6. stopniu Panny. So we have this very intricate synastry between these three women who didn't even know each other. Suzanne de Passe and Diana Ross knew each other, but they didn't know Billie Holiday. Więc mamy tutaj bardzo wyrazistą synastrię między tymi trzema kobietami, które między sobą się nie znały. Znaczy Suzanne de Passe znała Dianę Ross, ale one obie nie znały fizycznie Billie Holiday. And this is exact, and this is what you will find. Those of you with unaspected planets, you will find this synastry with people throughout your entire life. I osoby, które mają w swoim horoskopie nieaspektowane planety, będą spotykać właśnie w życiu osoby, z którymi będą miały tego typu dokładne synastrie. Depending on the planet and the aspect, I w zależności od tego, jaka to będzie planeta, jaki to będzie aspekt, these people will hinder or assist you in bringing out that planet. to będą ludzie, którzy albo będą wam utrudniać, albo pomagać w wydobyciu energii tej planety. So can I ask Maria? Who is Maria? Maria. Okay. So how many people in this room know your chart? Know your chart. Okay. So I haven't looked at your chart at all. But in this room today, you have probably guessed so many charts that have been put up there. So obejrzeliśmy dużo bardzo horoskopów nieaspektowanych takich. And you've been working out who the people may be. I zastanawialiście się, co to mogą być za ludzie. And you've been accurate. Is that reflected in your unaspected planet? That's what I see in you today. Trafiłaś wielokrotnie w osoby, które były pokazywane na horoskopach, czyli jesteś bardzo dokładna. Część, ale mają nieaspektowaną Wenus. Więc tutaj te aspektowane Wenus to gwiazdy. A ja nie jestem gwiazdą. Okay. Is it unaspected Venus? But all the unexpected Venuses that we saw were stars, were celebrities. Do you know what? Do you know what? I wish I'd said. I was going to say Mercury, or I was going to say a planet in Virgo, because all day today you've been sitting going, could it be this? Could it be that? And you're researching. You're thinking about things, and you have Venus in Virgo, yeah. Jak zastanawiałam się, to powiedziałabym o tobie, że to jest albo Merkury, albo coś w Pannie, bo cały czas się widać było, że się zastanawiasz, że szukasz rozwiązania, że jesteś aktywna w tym. You're really good at working things out, like Virgo does. I dobrze sobie radzisz z rozwiązywaniem jakichś takich problemów, tak? Tak jak robi to Panna. And you share with Bridget, with Farrah Fawcett, Mages, or Bridget Bardot. Tak samo jest jak w przypadku Bridget Bardot i Farrah Fawcett. Te dwie, które były pokazywane jako odgłosy. Have you worked in beauty or fashion in your life? Czy zajmowałaś się w życiu jakimiś rzeczami związanymi z modą albo z urodą? She sits there with her hair though. Your hair is very, you know. Oddaje się w dobre ręce. She lets other people help her with beauty and hair. Right. So how does what have you done in your life? What do you do in your life? What do you? A lot of things. Right, Virgo. Yeah. Yeah. Good at juggling. Very good at juggling. Dobrze żonglujesz zadaniami. But the Venus. Yeah. Can I ask you, can you leave the house if your nails are not done? Sorry, I don't mean to. But it's important. I don't want to make her uncomfortable. If she's okay talking about this. If he puts a Scorpio there, so I want to just double check that. Yeah. So the Venus, like your hair, your nails, your lot, you know, and are you always helping people? Czy zawsze pomagasz innym ludziom?
resolve things, w rozwiązywaniu friends ask me. problemów. Working it out, sensible. Jesteś wrażliwa na innych ludzi. I want to know about that Venus. So the Venus is like, yeah. Próbuję rozgryźć swoją Wenus. Are you married? Masz męża? Do you have children? Masz dzieci? Miałam. Mam dzieci, mam wnuki. She has children and grandchildren. How many? Do you know their charts? Znasz ich horoskopy? How many have something at 16 degrees of Virgo? Czy mają coś w 16 stopniu Panny? Moja córka ma tam Marsa. Her daughter has Mars there. Mars on your Venus and Virgo. So she helps you work things out with. Ona ci pomaga w rozwiązywaniu problemów? Już nie. Not anymore. But she used to. Right. There was the time when she did. So you were born in 1959. So in 1965 and 1966, you were 6 and 7. W 65 i 66 roku miałaś 6 i 7 lat. Uranus Pluto conjunct on your Venus. I miałaś koniunkcję Urana z Plutonem. W sensie Wenus, koniunkcję Wenus z Urana z Plutonem. Yeah. Was that life changing for you? Czy coś się zmieniło w twoim życiu? Umarł mój ojciec. Her father died. Right. Right. And can I ask the partners in your life, do you think that they've had something at 16 Virgo that's triggered that? Czy myślisz, że któryś z twoich partnerów miał coś w 16 stopniu Panny? To mogło uruchomić ci działanie twojej Wenus? No to znaczy tak, oczywiście, Pluton, koniunkcja Plutona z Uranem, bo to 65 rocznik. Yeah. Okay, so one of her partners was born in 65, so Pluto. Pluto, Uranus. It's interesting because your Venus is at 16, so you are plugged into a massive generation here of 65 and 66. To ta Wenus w 16 stopniu powoduje, że jesteś jakby podłączona, bardzo silnie podłączona do pokolenia właśnie urodzonego w 65-66 roku. A little bit like Richard Branson. Trochę jak With, Richard Branson. so you're plugged in, but also you're, yeah. And maybe with all that Scorpio, do you help people budget their finances or something with Venus and Virgo? Czy pomagasz ludziom w kwestiach finansowych, budżetowych w jakiś sposób? Znaczy nie jestem czystą astrologię i robię to 30 lat, więc w takiej kwestii. Czy finansowej nie, raczej bym poszła w kierunku kariery. It's more about career. She does astrology and tarot. Yeah. So it's more like helping people with their careers, not financial. Okay. And I just want to look to see where Neptune is. Yeah, okay. So, oh, sorry, didn't mean to do that. So Neptune is opposing that, and has been opposing that, which can be. Miałaś opozycję Neptuna do tej Wenus. Ona jeszcze jest. Has that been a difficult transit? Czy to jest trudny tranzyt dla ciebie? No. Maybe not. Your Sun Neptune. Do you have any questions? Do you want to ask me? Like, do you want? How to trigger this Venus? How to add color to it? Well, Virgo's, this is very much a designer type Venus. To jest taka Wenus designerska, kreatywna bardzo. But you need something that's got a bit of meaning, that it's not superficial. Potrzebujesz czegoś, co ma głębsze znaczenie, co nie jest powierzchowne. That's the dilemma. Scorpio doesn't do superficial. Skorpion, to tak jak Skorpion, który też nie zajmuje się powierzchownymi rzeczami. But Venus likes everything very, there's always that strive. Venus and Virgo is always striving for that perfection. Wenus w Pannie zawsze dąży do perfekcji.
She says it's her Yeah, problem. problem. Yeah. Yeah. Yeah, I mean, I think it's embracing the feminine. It's embracing the feminine, and it's Chyba głównie chodzi o to, żebyś jakby zaakceptowała kobiecość i tak ją and you're perfect just the way you are. I uwierzyła w to, że jesteś idealna taka, jaka jesteś. Take up a lot of time, and you know, To trzeba czasu, żeby w to uwierzyć, ale tak jest. it's so attracted to beauty. Taka Wenus jest bardzo pociąga ją piękno. But Virgo gets. Ale nie siebie pięknie, jak kogoś, czegoś. But the beauty of others, of other things, not self-beauty. You're a very good art critic, like a critic of art or a critic of beauty. Mogłabyś być dobrym krytykiem sztuki. Ma dużo She's got a lot of art at home. Art, yeah. Pieces, yeah. And I bet they're all very Virgo. Na pewno są bardzo fajniaste. Little bits. Drobne, nieduże rzeczy. Znaczy gadżeciara, tak. Znaczy, no, tak. Kolekcjonera gadżeciara. She collects things. A to jest ciekawe, przetłumaczysz? Bo 4 lata temu Marysia zadzwoniła do mnie, żebyśmy poszli razem słuchać konkursu szoferowskiego i zdobyła bilety na Wenus na moim medium serii. Poczekaj. 4 years ago, Mary called me up to ask her to go to the international shopping competition. She managed Shopping. Chopin. No, shopping. Yeah, and she managed to buy tickets, which is not so easy. And As in Chopin. the international competition. Yeah. I ma Wenus na moim medium serii. And she has Venus on MC, on Mucas MC. Co przypomniało mi o mojej pasji i teraz kupuję fotele elektryczne. And this way, she reminded Muka that it was her passion, the music was her passion. Yeah. And now Muka is going to buy electric piano. Oh, so you are like right, I see why. So this is funny how this unexpected Venus influence others. She gives to other people. Czyli jakby ta twoja nieaspektowana Wenus może mieć wpływ na innych właśnie. To ładnie. Yeah. Because In it's the hidden artistic in the sense. 8th house, actually. I ona powiedziałeś, że jest ukryta? No ona jest ukryta w swoim domu. Sometimes Virgo gives it away, though. You know, and Venus, like, it's a bit like Venus and Virgo loves the painting, but won't do it because it's never right. It's never right. Zdarza się tak, że na przykład taka Wenus pannie uwielbia malarstwo, ale sama nigdy nie będzie malować, bo nigdy nie będzie zadowolona z tego, co robi. Cały czas będzie czegoś brakowało. Jestem antytalent. She says she has no talent for painting. You know, Virgo is very hard on oneself with music, art, because it will never be right. Panny są bardzo krytyczne wobec siebie, jeśli chodzi o wszelkie dziedziny sztuki. Więc zawsze będzie coś nie tak. Do you do dress? That's why she hasn't become a pianist. Do you do dressmaking? Czy Taylor. Szyjesz, projektujesz ubrania? No. Leo Moon. Yeah. Leo Moon. Yeah. Okay, I'm gonna keep going because we can get another couple. Okay, przejdziemy do następnego. Is that okay? Right. Just so we know, can I just go around everyone? Mazina, who was Mazina? Mazina. How many people here know your chart? Ile osób tutaj zna twój horoskop? Yeah, only one. Okay. Let me split this up. So you have unexpected Jupiter. No. Jupiter.
Yeah, you don't have any unaspektowanych planets. Nie masz nieaspektowanych planet. Ta szeroka orba może nie, no 7 stopni, tak? Ale czy No, they're all aspected. Pomiędzy Merkurem, Neptunem i Wenus, a Jowiszem. what about this wide orb between Venus, Jupiter. Venus, Jupiter? Yeah, but Jupiter is trying to Chiron. Jupiter is exactly trying to Chiron. Ale Jowisz jest dokładnie w trygonie do Chironu. Sorry, Mazino. Ale fajny horoskop. Lucas. Łukasz? It's on internet. Oh, I can't see him. Hi, Lucas. Oh, he can't see. So Lucas has unaspected Jupiter. Łukasz ma No. Jupiter. nieaspektowanego Jowisza. He has an unaspected Jupiter in Scorpio in the fourth. W Skorpionie w czwartym domu. What So- about Mercury? A co z Merkurym? Mercury is sextile to Chiron. Merkury jest sextile do Chirona. If we use Chiron. Yeah, if we use Chiron, but I would. But that in itself is it's a good example. If Lucas's Mercury only aspects Chiron, A to jest dobry przykład. Jeżeli tutaj był jedyny aspekt między Merkurym a Chironem, and Mercury in Pisces is shy. I'm talking to someone I can't see, a Merkury w rybach jest nieśmiały, a ja tutaj, proszę bardzo, mówię do kogoś, kogo nie widzę, and it's sextile to Chiron in Taurus. jest w sekstylu do Chirona w byku. So maybe for Lucas, maybe if you can hear me, Lucas. Jeśli mnie słyszysz, Łukasz, Yes, he's online. Yeah, you know, the expression is to go through Chiron, żeby się wyrazić, musisz przejść przez Chirona, jak gdyby. which is not comfortable, A to nie jest dla ciebie komfortowa sytuacja. but ultimately Ale w ostatecznym rozrachunku it's incredibly knowing. That's the Pisces as well. It's so to jest the wisdom To jest coś, co daje mądrość. that can be drawn from that. Możesz z tego wyciągnąć mądrość. I mean, 1982. So, you know, you're young, but Jesteś młody. it's also making the most. Well, Mercury in Pisces absorbs as well, but it's also absorbing other people's pain, I think. Merkury w rybach pochłania różne rzeczy, między innymi ból, który odczuwają inni ludzie. Does he work in health or anything like that? Do you know? Or? Czy wiesz może, czy Łukasz pracuje I mean, zajmuje się zdrowiem? He works for young people. right? Like what? Yeah, yeah. It's To taking people. Yeah, it's understanding people's pain. jest rozumienie cudzego bólu. It's part of, you know, which is so different than Sun, Moon, and Aries. To jest zupełnie odmienne od Słońca z Księżycem w Baranie. And because it's that new moon, that Chiron and with Mercury, you get very, you may get very, I wouldn't say depressed, but you get very down with other people's. Ponieważ tutaj jest Księżyc w Nowiu, to ten Merkury połączony z Chironem może powodować, że bardzo się przejmujesz i możesz nawet czuć się, nie wiem, zdołowany, mieć depresję z powodu problemów innych ludzi. It's forever shocked and disappointed. And this is echoed by that unaspected Jupiter in Scorpio in the fourth house. I to jakby odbija się echem właśnie poprzez tego Jowisza, nieaspektowanego Jowisza w Skorpionie w czwartym domu. And he's preparing to be a young psychotherapist. Wonderful, Yeah. wonderful. Przygotowuje się do roli jangowskiego terapeuty. Yeah, wonderful. It is about, Bardzo dobrze. yeah. It's also with Jungian and stuff. It's that Jupiter and Scorpio in the fourth, Mercury and Pisces going through Chiron. It really is about dream work as well.
to a certain extent. Taki Jowisz w Skorpionie nieaspektowany w 4. domu i Merkury powiązany z Chironem też mogą oznaczać pracę ze snami. Psychology and Jungian psychology is fabulous for this. Więc psychologia jungowska tutaj jak najbardziej jest świetnym rozwiązaniem. It's about Jupiter as well. It's about reframing something that's gone, turning something negative into something positive. Ten Jowisz tutaj też może pomagać w przekształcaniu negatywnych rzeczy w pozytywne. That's the story of Jupiter and Chiron in a way. I to jest zwykle też historia opowiadana przez Jowisza połączonego z Chironem. He's writing that he's doing astral travels. Pisze, że odbywa podróże astralne. Which again is very unaspected Jupiter, To też jest typowe dla Jowisza nieaspektowanego. but it's also Mercury in Pisces a little bit. Yeah. Ale Merkury też trochę, yeah. może być... Not quite sure how your first trips went with that Chiron, but I think it's magical. It's quite magic To jest magiczne, with Mercury in that jak Pisces. się ma Merkurego w rybach. Okay, Lucas, thank you. I'm going to move on now. Idziemy dalej. Pan, It means Mr. Mr. Pan. Sorry? Pan is in Polish. Man. Man, yeah. Okay, man. 6th of September. Kto to jest? Someone from the Peter. I'm Wendy. Yeah. Do we have any Peters in there? Anyone here born on the 6th of September? Kto się urodził 6 No, września? it's another example from internet. Sorry. Yeah, so. You are? Ewa. I'm sorry, Eva. Sorry. So, Eva, you have, what do you have? You have an unaspected, is it Mars? Masz nieaspektowanego Marsa. You have, oh no. Yeah. Sun Venus? Sun, Venus. Słońce z Wenus. Sun, Venus at 0 degrees of Virgo. Zerowym Very stopniu Panny. similar to, is it Yep. Bardzo podobna do Marii. So another Venus in Virgo, but this time it's with the Sun Czyli kolejna Wenus Pannie, ale tym razem And połączona it's z Słońcem. at 0 degrees is very W zerowym stopniu. potent, you Ma know. ogromny potencjał. It's the heart of the sun. Jest Yeah, I mean, this is Kazemi, really, isn't it? But they, yeah, you must juggle a lot as well. Like, how many jobs do you have? Ile czasem się zajmowałaś? Ile masz profesji? Wcześniej pracowałam jako pilot wycieczek. I used to work as Tour guide. tour guide, yeah. Oh, the night house. Oh, that's good. Yeah. A teraz jestem astrologiem. Now I'm Piszę astrologer. artykuły. I write articles. And what's your special? What do you like mostly about astrology? Co najbardziej podoba Ci się? Astrokartografię. Astrokartografii. I so cut up night house. It's like, it's also maps. You know, night maps. But that's Virgo too. It's Virgo. To jest też powiązane z Panną. You have the ability to redraw them. You know, to Możesz przerysowywać, odzorowywać mapy. 0 degrees Virgo is very technical, really technical. Zerowy stopień Panny jest bardzo techniczny. You must be very you just keep going, like you just don't stop. Bardzo konsekwentna, nie przerywasz, nie zatrzymujesz się. And this again is very similar to the Farrah Fawcett Majors example. No, to jest przykład podobny do Farrah Fawcett. And you also moon Saturn in Virgo as well. Masz też w Pannie księżyc z Saturnem. So, you know, you are the best employee that anybody could ever hope for. Jesteś najlepszym pracownikiem, o jakim może marzyć każdy pracodawca. I would hire you like that, just based on your chart. Sorry? To ja też jestem buntownikiem. Jeśli pracuję dla kogoś, to często mam problemy, bo od razu widzę błędy szefa i podważam decyzję. Okay, she's also a rebel.
So That's whenever Uranus. she starts working for somebody, she can see the boss's mistakes. Of course you can, yeah. Everywhere, yeah. Yeah. Everywhere. So he's not the best employee one can hope for. You must go a bit crazy, like with, like, you know, you can do anything. Anything. Cokolwiek zechcesz. Do you sleep well? I do. You do. But I sleep a lot, like 10 hours. You probably need it Dużo, because it's like, nawet 10 godzin. you know, it's Pewnie potrzeba jest taka duża snu, bo You have any- bardzo dużo się dzieje. yeah, incredibly efficient. You know, I mean, I know you know this, Nawet but to jest that bardzo wydajna. but that zero Virgo, I think there's something also about the female and the male principle here. Ale ten zerowy stopień panny na pewno też coś mówi o męsko-damskich zasadach. With astrology, you know, with do you work with couples or do you want to work with Pracujesz z couples? parami albo chcesz z nimi pracować? Do you do synastry, a lot of synastry? Robisz dynastię? You know, writing articles on synastry, writing books on, you know, Bo you możesz could pisać artykuły albo książki o dynastii. you have the ability to produce. That Sun Venus at zero Virgo can produce so much and actually can produce anything that you want. Słońce z Wenus w zerowym stopniu And panny you know that. może stworzyć bardzo dużo, cokolwiek to miałoby być. Nie ma ograniczeń tutaj żadnych. Incredibly capable. Niesamowite możliwości. But you have to be, you know, you probably know this, but people could very easily take advantage of zero Virgo is very naive sometimes. Ale bardzo, taki zerowy stopień panny potrafi być bardzo naiwny i ludzie to bardzo chętnie wykorzystują. But it's so pure on another, it's very pure. It's a beautiful, you know, like. Bardzo piękny, czysty aspekt. Have you in your life been with partners who are 0 degrees Pisces? Miałaś jakiś partner, No, który... too crazy, too chaos. Ale bardzo lubię właśnie osobę z podryw i jak ktoś coś ma właśnie w rybach naprzeciwko mojego słońca z Wenus, to bardzo dobrze się dogaduje z tymi osobami. Well, she likes partnerów people who miała. have something in Pisces, especially in this, at the beginning of the sign, because she has very good connection with such people. You have a very similar thing to J.K. Rowling in a way, with that mix of that, you know, you do have that incredibly capable, but Dużo podobieństw między tym horoskopem a horoskopem J.K. Rowling. but things don't come easy for Virgo though. Ale niestety nie ma lekko, nie jest łatwo osiągnąć. But I think there's a lot to be said about balancing that female-male principle. Ale tutaj bardzo ważne jest znalezienie równowagi między aspektem męskim i żeńskim. That Venus Sun is about honoring both the Aphrodite within you, but also a very male principle. You know, similar to the Michelle Obama, similar to that. So there's. Czyli tutaj bardzo ważne jest znalezienie tej równowagi i jakby uznanie obydwu aspektów, szacunek dla obydwu aspektów. What did your dad do? Co robił twój ojciec? Jest cukiernikiem. He's a baker. He Oh, does sweets. sweets. Sun, Venus, and 0 Virgo. He baked sweets, of course. Oh my God, that's fabulous. Oczywiste to jest. It's so cool. And was he a happy man? Był szczęśliwy w powiedzieć? Yes. Yeah, well, you know, if you bake sweets, you know, You can't really be miserable, can you? No. Nie można nie być szczęśliwym. No, I think his life is a, you know, do you follow that in some way, or No, w jakiś his sposób principles, poszła w or jego ślady, albo do you not agree with myślisz him? podobnie jak on, albo Jedyna rzecz, którą mam z nim wspólną, to pasja do podróży. Okay, Bo the mój only- ojciec dużo podróżował i ja też. The only thing we have in common is traveling. He used to travel a lot, and I travel a lot as well. Right.
Do you clash religious-wise or ideologically? Macie jakieś spory na poziomie religijnym albo ideologicznym? Not really. Niekoniecznie. Right. Do you have any questions? No. Okay. I think it's really interesting. Also, again, like when I asked, Maria, about dressmaking, like, you know, your father is a baker of sweets. You could make anything. You actually could make, you know, your craft, like, you know, you have a real talent for anything, like, you know, whether you're soldering jewelry or making a giant jigsaw puzzle or whatever, you know, you know, your ability to make things, I think is really. Mówi o tym, że tak jak w przypadku twoim mówiła, że możesz mieć talent do projektowania czegoś, to tutaj taki aspekt nieaspektowanych planet powoduje, że taka osoba jest zdolna do wszystkiego, może stworzyć cokolwiek, ma ogromne możliwości i tak naprawdę we wszystkim może się zrealizować. To daje taką kreatywność ogromną. Okay, I'm going to quickly. Joanna. Hi, Joanna. So you have Neptune. Aha. Yeah. Tu mamy nieaspektowanego Neptuna. Yeah, unaspected Neptune. Widely, the first aspect, or the last aspect it made was with Pluto. Well, what would have been the moon, but so Neptune and Sag in the 9th house. Neptun w Strzelcu w 9. domu. Did you read Alice in Wonderland? Czytałaś Alice w Krainie Czarów? Like 40 years ago, yeah. And did it? 40 lat temu. Who's your favorite author? Jaki jest twój ulubiony autor? Well, nowadays, Or even as a child? As as a child, I used to love Carwood, the Canadian author. Ah, because this is like, you know, this is Lewis. This is like Lewis Carroll. Do No, you? but Lewis Carroll, no, it's not my cup of tea. Right. Be interesting. You may not have good synastry with him, but how does that work in your life? Unaspected Neptune. Yeah, this is what I'm wondering because I don't know. I don't think I'm Neptunian. I think with outer planets, realizing that you went to school with a few people that of the same, you know, because this was, but it's this is quite a priestess. You know, there's something very priestess about this. Priestess. Like kapłanka. Like a woman priest. Okay. Ten taki nieaspektowany Neptun niesie ze sobą taką Because of the 9th house. And Sagittarius. Did you? Zwłaszcza, że jest w Strzelcu. I w 9. domu. How many religions have you studied? Ile religii studiowałaś? Well, studied is a good word because I'm not into like religiously into the religion, more like a curiosity. But for myself, So you I never don't follow any. You don't follow any. I don't follow. Nie More I study than I follow. Yeah, exactly. Yes, I agree. She said the more she studied, the more she wasn't religious. Tak, im bardziej studiuje religię, tym bardziej nie jest religijna. But your journey is finding the Holy Grail. Ale twoja podróż polega na poszukiwaniu świętego grala. Finding or looking for? Explore your whole life is about, and it's you know, it's spiritual, but it doesn't have to be religious. But it's about finding the truth of why everybody is here. To jest ciekawe, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tu wszyscy jesteśmy. Why is everybody here? And does that make sense to you? Yeah, it does. Yeah, it does. Pasuje. Like, Because I was just wondering what I'm doing with this Neptune. I don't feel it at all. you probably Co robię z tym Neptunem, bo ja go w ogóle nie czuję. you probably search for meaning, and you know it's meaning. To jest poszukiwanie znaczenia. Looking for meaning in everything. Yeah, And Neptune is, you know,
similar to, is it Lucas? That was the Pisces. It's about you're interested in things like Jung, who's very Neptunian, is like interested in synchronicity, for example, coincidence, zainteresowana synchronicznością jungowską, dreams. zbiegami okoliczności, snami. Do you like Jung's work? I didn't discover it yet. Yeah, you might. You should. The red book now. You can get the red book. Mogłabyś poczytać jego książki. But it's about making connections and. I am more into like politics, history. Bardziej się interesuje polityką, historią. Well, the truth of Economy, like social science. Bringing down the corrupt, not the corrupt, the deceiving. Jung is just I don't know, not really enough for me. Like too vague. Too vague. I love, unexpected Neptune. Don't do vague. Yeah. There's, and so that's I don't like blah blah blah, and Jung is a little bit blah 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 to me. What's your favorite movie? Jaki jest twój ulubiony film? Well, when you start to ask me, I lost. Yeah, I forgot all the movies. Jak usłyszę takie pytanie, to zapominam wszystkie tytuły. What movies made you cry more than Na anything? jakich filmach płaczesz najbardziej? Well, actually, I was watching a movie over last weekend, so I remember. It's like short memory. Zeszły weekend oglądałem. Neptune. Yeah, and it was Lion about the Indian. Yeah. Lion. Yeah. Which is has anyone seen Lion? Tak. Not About Dev Patel, who he stars, and it's about an Indian boy who loses his family. Okay, o chłopcu indyjskim, który traci rodzinę. That story, there's a boy who gets lost on his journey. Chłopiec, który jest zagubiony podczas swojej podróży. He gets sent to another country. Jedzie do innego kraju. And he spends the rest of his life. It's a true story. I spędza resztę życia. And it's India. It's a different culture, a different language. And he gets sent to Australia. Trafia do Australii, spędza tam resztę życia, czyli do miejsca, które ma zupełnie inną kulturę, inny język niż Indie. Joanna, that's a Neptune, unaspected Neptune in Sagittarius in the ninth house story. To jest nieaspektowany Neptun w Strzelcu. You need to find, you need to feed that, more like, Ale ty w ogóle lubisz podróżować? Do you like traveling? Yeah, very much. You should have a look at your astrocartography. Or get Eva to have a look at it. Get Eva to have a look at it. I love astrocartography. Yeah, and follow that Neptune line. Neptune line. Thinking to follow. Yeah, but Neptune, you need to feed that. It's about meaning. It's like, sorry, Isabella, have I got time to quickly finish? Okay. Martin. Hi. So what have we got here? We have an unaspected Saturn. Mamy nieaspektowanego Saturna. Is it Saturn? Saturn. Is it Saturn that you're? Is that right? Something. It is, isn't it? Is it Pluto? What's that mean? No, it's sextile to Venus. Sextile with Venus. Saturn does sextile. It is, isn't it? Venus in Cancer. Chiron, Venus, Sun. Is it the Sun? The sun. Do you know why I said Saturn? Wiecie dlaczego powiedziałam Saturn? That image of Johnny Cash and you're sitting there with a black jacket on and it's like, oh my God. It's like, but you're Capricorn rising, I can see, right. So you have an unaspected sun.
Nieaspektowane jest tutaj Słońce. Widely trine Chiron, which again, W szerokim trygonie do Chirona. but that is the only aspect, isn't it? Ale to jest ewentualnie jedyny aspekt. Unaspected Sun in Virgo in the 8th house. Nieaspektowane Słońce w Pannie w 8. domu. Can I ask what you do, Marcin, Co robisz w życiu? in your normal life? I work in a company connected with energy and technology. Pracuję w firmie związanej z energią i z nowymi technologiami. What did your dad do? Co robił twój ojciec? He was He was a vet. Był weterynarzem. Sun in Virgo in the 8th house. That's very cool. That's very cool. Bardzo ciekawe. Did you not want, you didn't want to do anything like that or medicine? Nie chciałeś Put you off? So unaspected sun for a man. Nieaspektowane Słońce dla mężczyzny. So we have Brad Pitt, Van Gogh. Van Gogh is also unaspected sun. Mamy Van Gogha, mamy Brada Pitta z nieaspektowanym Słońcem. This is someone who has to fulfill there's the unaspected sun on its own, and it's like an unaspected sun is who am I? Poszukuje odpowiedzi na pytanie, kim jestem. And maybe in Virgo constantly having to prove that, like, do you feel like that? Does that work for you? Czy w twoim przypadku działa coś takiego, że takie Słońce w Pannie musi nieustannie potwierdzać tego, kim jesteś? How does that work for you? Czy tak może działa? Yeah? Może trochę. I mean, the sun has to lead, Słońce musi przewodzić, but Virgo follows. ale z kolei Panna idzie za innymi. So often that can be, that's yeah, it can be a sort of, well, everyone has contradictions. Everyone would be very boring if we didn't. But how do you think this works? Sun and Virgo in the 8th. Jak ty odbierasz działanie tego Słońca? Nie mam pojęcia. Does anyone here know Marcin? Czy ktoś tutaj zna Marcina? No one knows Marcin? Nie. He's what? We know him a little. Right. And do you see the solar principle with him? Or do you see more Virgo? Widzicie w nim bardziej Słońce czy bardziej Pannę? I mean, you're dressed very Virgo, It's more Virgo. and then you have this red flower here, which is very... Pannę. Jest ubrany ma tę marynarkę elegancką i czerwoną chusteczkę w kieszence. Zwraca uwagę. It attracts attention. Yeah, quietly in Virgo attracts attention. Did you want to... Po cichu panniaście przyciągasz uwagę. Did you ever study engineering? Studiowałeś może inżynierię? Did you ever want to? Chciałeś? Where does your technical stuff come in? Are you technical? Jesteś techniczny? Troszeczkę. You have quite... What does anyone think? What, to become into business and stuff? Into working with energy. Były przypadkowe. Tak się po prostu stało. There's something here about you needing to be recognized for some design. Like it's a real design. That Sun and Virgo. Dobrze by ci zrobiło, gdybyś zdobył uznanie za zaprojektowanie czegoś. Along with all that other Virgo. But but it's a quiet design. It's not a front stage design. Ale to jest coś takiego, coś cichego, nie coś takiego pierwszorzędowego. And that Chiron and Taurus is a bucket. Do you ever do anything with trademarks or patents? Zajmujesz się może w jakikolwiek sposób znakami handlowymi albo Paintings? Patent.
Like, do you watch The Apprentice? Yes. There's something about you about that. You know what works and what doesn't. Wiesz, co działa, a co nie działa. Do you know what I mean? Yes. Does that interest you? Czy to Cię interesuje? I work with this. You do that. Zajmuję się tym. So you're right. Okay. I'm not quite sure I understand, but but the unaspected sun has to honor. You have to be elevated. Nieaspektowane słońce ma potrzebę bycia wywyższonym, wyniesionym. Yeah, you have to shine. You have to shine. Musi śnić. But it doesn't have to be in a big bright way. Ale nie musi to być takie bardzo jasne śnienie. Thomas Edison didn't, even though it was a light bulb, he didn't shine in a bright way at the time. W swoich czasach Thomas Edison nie lśnił, nie błyszczał tak naprawdę. Questionable actually whether he did invent it. But do you have any questions? Masz jakieś pytania? Oh, that's fine. You sure? Yeah, of course. You could design a lot of things, I think. Ale mógłbyś zaprojektować wiele rzeczy. Mógłbyś zająć się projektowaniem. You say you work in engineering. Can I just ask one question? Powiedziałeś, że pracujesz, zajmujesz się What sort of engineering? Jakiego rodzaju? But doing what? Inżynieria. Like as in working with new. Co robisz? Dokładnie. With engineering, I build energy webs. Buduje sieci energetyczne. Energy. Webs. Networks. A website. Websites. No, sieci energetyczne. Sorry, yeah, I'm just. Sieci energetyczne? Energy. For deliver energy. Po polsku będzie? No właśnie, jak po polsku jest. I think that's quite interesting. Sieci energetyczne. Energetic networks. Right. To bring energy to buildings. Well, it's interesting because that angular moon, which is very strong in your chart, Masz bardzo mocny księżyc na descendencie. is about connecting people up. I on mówi właśnie o łączeniu ludzi ze sobą. Czyli to jakby sieć energetyczna może być tego odzwierciedleniem. It's putting people, yeah. Łączenie ludzi. But let me move on and look at, I think there's one more. Carolina? She's from internet too. From internet. Okay. And she has an unaspected. She will be tomorrow as herself. That's the only. Okay. What does she have? Pluto? No. 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 No, we don't use the nodes because they're not even. No, she doesn't have anything that's unaspected. Nie ma nic nieaspektowanego. Sorry, Carolina. Everyone, okay. Yeah, no. And moon with Venus and yeah. I mean, maybe she's looking at a duet or something. But yeah, and also squares Neptune really. No, sorry. Okay, she can ask me tomorrow if she's here. Okay, great. Okay, thank you everyone. Does anyone have any questions or? I have actually one. Well, before coming to this workshop, actually I came because I thought I had an unaspected sun, but now you're saying that an aspect to hero means that it's not unexpected, right? Sorry, the unaspected what is? Sun. With No, I just found out that it has a square to hero, so it's not anymore unexpected. So it has to go through Chiron. But like I said, the unaspected sun has a Chiron feel to it anyway. So I think Chiron's an interesting one. When a planet only aspects Chiron, it almost accentuates that all those things that the sun means. It has to go through Chiron. So for example,
Are you okay if I, sun, so sun's, sorry. Możesz szybko powiedzieć, co nie szybciej. Powiedz, co chciałeś zapytać. Zapytałem, bo przyszedłem na wasz temat, myślałem, że on jest nieaspektowane Słońcem. W ogóle nie patrzyłem na Chirona, się okazuje, że Słońce ma aspekt do Chirona jako jedyny aspekt, więc chciałem o to zapytać. Czy to oznacza, że faktycznie nie jest nieaspektowany, czy w dalszym ciągu jest jakiś ten element nieaspektowalności jakoś tam działa? No i tutaj pada odpowiedź, że Słońce, jeżeli jest w jakikolwiek sposób powiązane z Chironem, to ten Chiron jakby wzmacnia aspekty Słońca, w sensie jego charakterystyki różne. Sorry, I'm sorry. Sun only squares Chiron, Jeżeli Słońce tworzy wyłącznie kwadraturę do Chirona, then it's like your whole purpose is constantly being redefined. to celem twojego życia jest nieustanna zmiana tak naprawdę, redefiniowanie życiowego celu. Maybe it depends if it's an earth and water signs. To It's zależy probably od unconscious. It's probably może być bardziej subconscious. podświadome. But it's like, so if it's a water or earth, subconsciously, you're going to always be thinking, who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Więc jeżeli to jest w wodzie, to człowiek ma cały czas, zadaje sobie pytanie, kim jestem? Nieustannie gdzieś w podświadomości to pytanie pobrzmiewa. And often that comes with the, I'm not my father. I'm not my father. I często też pojawia się stwierdzenie, nie jestem moim ojcem, nie jestem I moim don't want to ojcem. intrude or put that on you at all. Nie chcę się tego narzucać Żona. absolutnie. So it's a constant redefining because of the dead. To jest ciągłe poszukiwanie jakiejś redefinicji samego siebie z powodu własnego ojca. And the lifetime journey is to discover that you're both the same. Almost. Like, do you know what in the most beautiful way. I całe życie prowadzi do tego, If żeby that na makes końcu sense. odkryć, że tak naprawdę jesteście tacy sami z ojcem, ale w dobrym znaczeniu tego słowa. Does that make sense to Czy you? to coś ma jakiś Do you have any questions? Does that sort of answer? Yes. Do you have any? Ask me any more if you want. Like, Well, it's Sun is in Capricorn and Chiron is in Taurus. yeah. Słońce jest So are they square or trine? Square. At the end or beginning? Well, they can be. It's not Taurus. What's before Taurus? It's Aries. Aries. Yeah, So Sun in Capricorn and Chiron in Aries. Yes. So I'm not. Yeah, it's a bit like. Are you a father? jesteś ojcem. I think I'm the opposite. No. Do you have children? Masz dzieci. No. Okay. Not I- really. I think that the Sun square Chiron, with the only way it goes through, the only way the Sun can be expressed and be creative and understand who it is. Jedynym sposobem na ekspresję Słońca w kwadraturze do Chirona Oh God, I've lost now. What was I going to say? An era. It's Oh yeah. Is to constantly not. Is your dad still alive or is it? twój tata jeszcze żyje. No anymore. Right. Nie. So there's and the reason I ask that is because that is very much the story of a Sun in Capricorn square Chiron. Pytam, bo w przypadku takiej kwadratury Słońca z Chironem temat ojca jest bardzo ważny. I'm really careful about choosing my words here. So, but I think it's very much tied up with you and your dad's relationship and him being proud of you or not proud of you. Pojawia się tutaj temat tego, czy I'm sorry, I don't want to speak. jest dumny z dziecka, czy nie jest dumny. And maybe you get to an age where it doesn't matter anymore. But Może jesteś w wieku, w którym już nie ma znaczenia. and it depends on what else is in the chart. But Zależy też jeszcze od domu horoskopu. it's when you stop
when you stop and say and realize you don't need his approval. You don't need him to say, I'm proud of you. I'm proud of you. I'm proud of you. You don't need that anymore because you're proud of yourself. And often people with children, sorry. Chodzi o dojście do takiego momentu, kiedy człowiek przestaje myśleć o tym cały czas, że szuka potwierdzenia u ojca, znajduje jego akceptację w samym sobie. And the reason I asked if you had children is often if you have a son or even a nephew or something like this that's very close, and it can speed that up because you realize you don't need the approval or I'm proud of you, son, or you don't need it. But that's, I think, part of the Chiron journey with that. And then after a long time, because that's what Chiron is about, a long time, you think, I don't need it. But you are much better for going through that journey. To jest taka typowa chironiczna podróż, długa i ciężka, właśnie w poszukiwaniu takiej aprobaty ojca. I tu było pytanie, czy Michał ma dzieci, bo w momencie, kiedy pojawia się dziecko, albo syn, mówię syn, albo branek, to może wyzwolić takie uczucie, że już nie potrzebuje tej aprobaty, że jestem dobry taki, jaki jestem. To put it in a different way for you, for a woman, Moon Chiron, just so you don't think I'm, targeting you. Moon Chiron, women spend their lives going, I'm not going to be my mother. Kobiety, które mają kwadraturę księżyca z kolei z Chironem, całe życie powtarzają, że nie będą takie jak ich matki. They end up just being a complete mirror image of the mother. A koniec końców pokazuje się, że są dokładnie odwzorowani. So this is similar. It is similar. Podobna relacja. To słońce z Chironem u mężczyzn i księżyc z Chironem u kobiet. You have to do a 360, like full circle. Zatacza się pełen krąg. I'm not quite sure I'm saying what I'm not sure I'm being clear on what I want to say, but I think you understand what I'm saying. Do you understand what I'm saying? Yes, I do. Okay. Anyone else, or do people want to go and eat something or go home to bed or? Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? You said about Chiron that if planet is connected through Chiron, it must, to be activated, must go through. Yeah, it has to go through. Or whatever planet, Chiron or any planet. Like Michelangelo's Mercury, moon went through his Mercury. So, and you get that a lot, like many of us here will have a planet that only goes through another planet. So you need to activate this planet through some activity connected to this planet, to the other. Yeah, well, you'll do that anyway. If your Mars has to go through Saturn, then you could be a car brake specialist or something, or And if we say, Tomek zapytał, jak to jest, czy rzeczywiście jeśli planeta ma związek ma aspekt tylko do Chirona, to że zawsze musi wydobyć tę swoją energię poprzez Chirona, chyba odpowiedź, że zawsze, jeżeli jest tak, że planeta ma tworzy aspekt tylko do jednej innej planety, to ta jej energia i jej potencjały mogą być wyzwolone tylko za pośrednictwem tej planety, do której tworzy aspekt. Więc w zależności od tego, jaka to jest planeta, to będzie to inaczej się ujawniać. And if we speak, a jeśli mówimy specyficznie o Chironie, if we speak specifically about Chiron, what really Chiron is about? Jeśli mówimy o Chironie, to co będzie Chiron naprawdę? Yeah, it depends where it is in the chart. Zależy od tego, gdzie jest w horoskopie. And what else is in the chart? W jakim domu. It's because I'm the person who do not include Chiron. Right. Yeah. Well, I've a lot of people don't. Wiele osób nie używa Chirona. I'm writing an article at the moment on Chiron transits, and it is incredible how many people
Chiron transits. The examples I'm using, one, when their Chiron went over their moon, they literally have to jab in their leg a needle for their diabetes. It's a Chiron. It's so Chiron. Bardzo ciekawy przykład, piszę ten artykuł i podaję przykłady osób, które mają tranzyt Chirona po Księżycu i te osoby muszą dosłownie dźgać się w nogę, ale dlatego, że mają cukrzycę i muszą sobie robić zastrzyki. A woman got shot in their leg with an arrow is another example. If you look, sorry, like a dart. Która została trafiona w nogę rzutką it's worth exploring. It is worth exploring. When people have Chiron transits, it's pretty tough. Tranzyty Chirona są dosyć ciężkie. Naprawdę warto się temu przyjrzeć. I have last question from the internet. Yeah. We're finishing, okay? Yeah. Co Wendy myśli o nieaspektowanej Wenus w wadze w 12 domu u facetach, horoskop mężczyzny? Okay, male charts, unaspected Venus in Libra in 12th house. Okay. That must have been quite hard as a child. Sorry? Must have been very hard, difficult as a child. Musiał być trudnym dzieckiem. It needs to embrace the feminine. He needs. Mężczyzna musi zaakceptować kobiecy pierwiastek w sobie i przyjrzeć mu się. It depends what else is in the chart, but you know, you think of men like, oh, I don't know, I'm thinking, you know, Versace, you know, you know, sorry, someone, but it's also, it is working with that feminine, it's got to embrace the feminine principle. Taka osoba musi popracować nad swoim pierwiastkiem kobiecym w sobie i zaakceptować ten pierwiastek. Okay, thanks. Yeah, sorry. Wendy jeszcze jutro będzie z nami, więc jest bardzo kontaktowa, jak widzicie, lubi mówić o horoskopach, więc na pewno uda Wam się może ją gdzieś na korytarzu zaczepić, porozmawiać, jak tu będzie, a o 15:30 jutro ma wykład, więc nie zaśpijcie. Dziękujemy bardzo, Wendy. Dziękujemy bardzo Oli Dobrowolskiej za Thank you so much. I would never have done this without you.